Panie i panowie, za chwilę rozpocznie się druga gala Cloud MMA. Po raz pierwszy w malowniczym Płocku przywitajcie wielkimi brawami głos polskich freak fightów. Przed wami Arkadiusz Pan Pawłowski! Niepewne kroki, za dużo ruchu w sobie. Niepewne myśli chowają to, co chciałem mieć. A dzisiaj parę sytuacje mnożą w żyłach krew. Zaszukasowane ich słowa niszczą prostą wieś. Wracam do początku, teraz widzę, że moją inaczej dużo wątków. Odnalazłem sposób, zbiłem parę końców. I spróbowali zniszczyć to, co dziś na końcu. Ile łez jest podwójny, jest słowa, no słowa, zakładam cały czas. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie na gali Cloud MMA 2! Panie i panowie, to są zawsze niesamowite emocje, ale wydaje mi się, że dzisiejsza gala będzie szczególna z naprawdę wielu względów. Witamy wszystkich zgromadzonych tutaj z nami. Witamy każdego, kto nas ogląda. Mamy nadzieję, że macie już pay-per-view. Jeżeli nie, to ogarniajcie w tym momencie, bo dzisiaj naprawdę będzie się działo! Ja nazywam się Arkadiusz Pan Pawłowski, będę dzisiaj z wami cały wieczór, a będzie to wieczór wypełniony wielkimi emocjami. Zanim rozpoczniemy, zanim przejdziemy do dwóch darmowych walk, które możecie obejrzeć na YouTubie, porozmawiajmy o tym, co ważne. Darmowych walk, które możecie obejrzeć na YouTubie, porozmawiajmy o tym, co ważne. Wchodźcie na cloudmma.tv, gdzie możecie kupić pay-per-view na galę Cloud MMA. Łącznie czeka nas dziś aż 11 lub 12 pojedynków. Wiele niespodzianek. To będzie noc pełna wrażeń. Sponsorami Cloud MMA są oficjalny bookmacher Fortuna. Zakłady na Cloud MMA dostępne wyłącznie u naszego sponsora Fortuny. Walki możecie obstawiać na stronie efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. 3 zakłady bez ryzyka do 100, 200 i 300 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod Cloud MMA. Kolejni sponsorzy to HotPay, system płatności internetowych. Overlord, producent najlepszych akcesoriów sportowych i sprzętu treningowego. Z kodem CloudMMA otrzymacie 10% zniżki na asortyment. Extreme Hobby, producent zaawansowanej technicznie odzieży sportowej. Muscle Graphic Nutrition,
najwyższej jakości suplementy. Użyj kodu CloudMMA, aby uzyskać 20% zniżki na cały asortyment. Motus, producent najwyższej jakości hulajnóg elektrycznych. I w tym momencie w mojej głowie rodzi się tylko jedno pytanie. Czy jesteście gotowi? Nie, moi drodzy, zapytałem, czy jesteście gotowi? W takim wypadku nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić was na galę Cloud MMA 2! A w pierwszym pojedynku zmierzą się niezwykle popularny twórca internetowy, który zbudował potężną społeczność. W swojej debiutanckiej walce będzie chciał udowodnić, że jest lepszy od rywala w każdym możliwym aspekcie. Przed wami Błażej Skrzypas Skrzypek! Witamy Państwa serdecznie na gali Cloud MMA 2. Dzisiaj w Płocku czeka nas 11 bądź 12 ekscytujących pojedynków, a cały event skomentują z Państwem Karol Matuszczak, Tomasz Hajto oraz Mateusz Kaniowski. Później do naszego grona dołączy Artur Kornik-Sowiński, kiedy w trzeciej walce zakończy się pojedynek jego zawodniczki. A teraz dwie pierwsze walki na otwartym YouTubie. Błażej Skrzypek zadebiutuje w klatce, będzie pierwszy raz walczył w MMA, ale z tego co wiemy, wiele lat walczył na bramkach i ma duże doświadczenie, co było widać zresztą na media treningu. no cóż, walki na bramkach no nie są do końca tym samym, co walka właśnie tutaj w oktagonie, a to dlatego, że tam akcje są dużo szybsze przeważnie i to często, jak to się mówi, z partyzanta się bije, są koledzy do pomocy. Tutaj niestety tych bonusów nie będzie, natomiast no jak widzimy, no wygląda dobrze, wygląda na przygotowanego. Będzie niezwykle pozytywna postać. Człowiek, który w swoim debiucie pokonał potężnego Ludwiczka, dominując go w klatce. Mamy nadzieję, że są z nami koty, sztosy, kabanosy, samoloty i inne takie. Ponieważ teraz przed wami Mariusz Super Mario Sobczak!
później po prostu to wszystko eskaluje i to eskaluje do takiego stopnia, że wymyka się spod kontroli. Tomku, ja pamiętam, kiedy oglądałem mecze reprezentacji Polski, które komentowałeś, że ty bardzo lubiłeś sterować piłkarzami. Czy teraz też możemy się tego spodziewać? Nie no, sterować piłkarzami to się nie da tak do końca, bo sam za siebie musisz odpowiadać, na swojej robocie się koncentrować, ale tutaj będzie pojedynek ciekawy. Widać, że nie ma chemii między nimi, będzie nie było agresja. piąteczki, nie było piąteczki. Nie było piąteczki, więc czekamy na naprawdę konkretną łódzkę od początku. Super Mario wszedł do klatki tanecznym krokiem. Obaj obiecali, że zrobią sobie dużą krzywdę. Zobaczmy teraz ich warunki fizyczne. 5 lat starszy Skrzypas ma 39 lat, ale ma również 6 cm więcej wzrostu i co najważniejsze, waży 15 kg więcej. Wedle Bookmachera dużym faworytem jest właśnie Błażej Skrzypek. Sędzia Jarosz już w klatce. Oficjalnie czas rozpocząć galę Cloud MMA 2. Ja tylko tyle powiem, to się fajnie tak mówi, wchodzisz do klatki, zamyka się, nie ma pomocy, nie ma kolegów, tylko stoi sędzia, więc mam to do dzisiaj przed oczami. I jedziemy, od razu front kick od Skrzypasa i używa dobrze kopnięć. Kolejny. Bardzo, bardzo dobrze tutaj Skrzypek. Widzimy, Skrzypas odchodzi od przeciwnika. Oj, Super doszedł. Mario bardzo agresywnie. Doszedł ten prawy sierpowy od Super Mario, ale od razu sklinczował i próbuje obalić Skrzypas. Czy mu się uda? No, zobaczymy, bo tutaj widzę, że Mario próbuje jednak w stójce coś robić i uderzać i szuka cały czas tego prawego. A przypomnijmy, jego zasięg nie jest zbyt długi, natomiast kiedy Skrzypas pierwszy cios otrzymał mocniejszy na głowę, od razu decydował się wejść do klinczu. Mamy tutaj specjalistę od brazylijskiego jiu-jitsu. Co się stało, że jeszcze go nie obalił? No to się stało, że jest tak zwany overhook, czyli Skrzypas, widzimy jak trzyma tą ręką winiętą wokół i przeciwnik nie może dobrze wyciągnąć nogi. Tutaj żeby to zrobił, musiałby troszeczkę niżej jeszcze zejść i najlepiej wychwycić jedną nogę. Chodziło ci oczywiście o Super Mario. Tak, dobrze się w tym momencie broni. Tak jak Państwo widzą, minęła właśnie pierwsza minuta i te 15 kg na pewno dociąża mocno Super Maria. Ale to po minucie w klinczu naprawdę siła ucieka i tutaj będzie to widać. Bardzo dobrze się Mario broni przy siatce. Musi z tego wyjść, bo on jest niebezpieczny, jak będzie stał, bo on jest bardzo ruchliwy i wtedy będzie całą energię zabierał rywalowi. Natomiast miejmy nadzieję, że sędzia za chwilkę przerwie technicznie. Nie! Mamy obalenie! Mamy obalenie, tak, to zanosiło się na to cały czas. I od razu boczna. I od razu boczna pozycja. Tutaj jak widzimy, jeden i drugi najprawdopodobniej stracili mnóstwo sił. Natomiast zawodnik z góry zawsze ma tą przewagę, że dociąży. Panie i panowie, najlepsza pozycja w MMA, z tego jest bardzo ciężko być. Dodatkowo ma obok siebie siatkę, o którą może się blokować. Jeżeli Skrzypas zerwie się z tego uchwytu i rozpuści ręce, to te 105 kg będzie spadało prosto na głowę Super Maria. No i wtedy nie będzie łatwo z tego wyjść, bo tutaj jest naprawdę duża masa, dużo siły. Ale przejście do bocznej zrzucił go troszeczkę Super Mario. No właśnie, ja chciałem dokończyć, że tak, to jest najlepsza pozycja w MMA, ale jeżeli zawodnicy potrafią jej używać, a natomiast ci zawodnicy, no to jeszcze nie są ci zawodnicy profesjonalni, dlatego oni bezpieczniej właśnie się czują bocznych. Tutaj widzimy duszenie a la Saleta Czołg, które śni się do dzisiaj Marcinowi Najmanowi i rozkrwawiony piszczel Super Maria, który z kopnięć musiało trafić w kolano. Ale to zabiera energię, uwierzcie mi, klincz i zapasy zabierają, bo to cały czas jesteś napięci, będzie brakowało tlenu coraz bardziej. Zostało 18 sekund. A tutaj inteligentnie co do tego, co powiedziałeś, Skrzypas trzyma cały czas przed ramię na szyi Super Mario. To oczywiście nie jest do odklepania, chociaż czasami się zdarzało, ale bardzo mocno odbiera tlen. Bardzo mocne uderzenia. Czy Super Mario dotrwa? Sędzia przygląda się temu coraz bliżej. Wytrzymał. Powiem odważnie, wytrzymał do końca, ale te ciosy nie dochodziły, bo one szły po bloku, więc one tak lekko muskały jego głowę. No ale zobaczymy. Teraz będzie prawdziwa próba charakteru, bo uwierzcie mi, te mięśnie tlenu zabierają. No, patrzymy Mariusza Pudzianowskiego, jego pierwsze walki, ile mu to zabierało sił i energii, a jakby walka trwała 15 sekund, to by wywracał prawdopodobnie każdego. I jeszcze Mariusz Pudzianowski walczył od razu po 5 minut. My przypominamy, w Federacji Cloud walczymy 3 razy po 3 minuty. Sporo uderzeń na żebra otrzymał Super Mario i myślę, że je odczuł. Ich łącznie naliczyłem około 8 w tej rundzie. No to jest to, co tu kolega mówił, że zwłaszcza zawodnicy
z tych sportów siłowych, oni używają za dużo tej siły, nie potrafią rozłożyć tych sił, no i dlatego widzimy później takie właśnie obrazki, że łydki się trzęsą, białka oczu się wywracają, bo po prostu tlen nie dochodzi. Panowie mają jeszcze chwilę na dojście do siebie. Przypominamy, walka oczywiście odbyła się w formule MMA, a Skrzypas będzie jeszcze musiał prawdopodobnie bić się przez całe 6 minut. No w tym momencie wygląda na bardzo zmęczonego. No i właśnie, są różne szkoły, kiedy zawodnicy odpoczywają. Kiedyś mój trener bokserski powiedział, zawsze, jeżeli możesz, siadaj, bo odpoczywają nogi, a nogi są A najważniejsze. Super Mario stoi. A właśnie, ale jest też druga szkoła, która mówi, że kiedy na te ostatnie sekundy zawodnik się podrywa, często no też to ciśnienie jest niewyrównane i tak dalej i często nawet zawodnicy się chwieją i tracą w istocie więcej sił. Tak, ale tutaj widać, że siły mu to dużo zabrało. Wydaje mi się, że Mario na ten moment wygląda lepiej. Widać u niego, że tak, wyszedł z tego klinczu, tak się nie umęczył, bo lepiej się jest trochę bronić, jak się jest na ziemi, niż atakować. A przypomnijmy, Skrzypas chce iść do parteru, Skrzypas chce kopać, a Super Mario chce o dziwo walczyć w stójce i zapewne druga runda również tak będzie wyglądała. Spójrzmy. Bo wydaje mi się, że Super Mario jest przede wszystkim Oj, od szybszy. razu trafił Super Mario i kolejne uderzenia. Ten backfist był niecelny ze strony Skrzypasa. Super Mario idzie po knockout. Dostał Aj! teraz prawego, aż się No zachwiał. tak, odebrał kontrę. I widzimy, teraz to on otrzymał cios i próbuje od razu sprowadzić inteligentne zagranie. Bardzo mądrze dostał cios. Oj, no, jest blisko. Ale tam Skrzypas czai się po gilotynę z tego co widzę. Tak, ma głowę. Super Mario klepie Otrzepał. I koniec! Skrzypas w swoim debiucie poddaje gilotyną Super Mario. Jeszcze nie taką standardową, miał tylko głowę, nie wpiętych nóg i mimo to użył tyle siły, że Super Mario odklepał. No tak, takie rzeczy się dzieją, tak jak już mówiłem, zwłaszcza w technikach kończących, one są często niestandardowe, dlatego że często jest jakaś kontuzja karku. Tutaj podejrzewam, że w tym wypadku konkretnym po prostu nie było już tego tlenu i dlatego zawodnik odklepał. Widzieli Państwo na powtórce, to był ten prawy, który tak naprawdę zachwiał Super Mariem, przez co on poszedł po obalenie i wydawało nam się, że on obala, ale tutaj, no powiem szczerze, że teraz widząc tę powtórkę, jestem mocno zaskoczony, co odklepał Super Mario. No, tak jak mówię, jeżeli chodzi o te techniki kończące, one często nie muszą być poprawnie zrobione, aby wywołały efekt. To właśnie niektóre dźwignie, też ktoś ma uszkodzony staw, bark, mniejszą ruchomość, no takie rzeczy po prostu dzieją się. Dla mnie Mario trochę źle taktycznie zagrał, bo widział, że ono opada powoli z sił i że te mięśnie się pompują, zatykają. Powinien jeszcze chwilę przetrwać, nie dać się złapać i to on powinien właśnie z dystansu doskoczyć, uderzyć, uderzyć. Popełnił podobny błąd jak ja u was na pierwszej gali, że poszedłem w klincz, który mnie tak wymęczył, że odcięło mi, można powiedzieć, wszystko łącznie z moją ruchowością, a Mario jest ruchliwy, umie doskoczyć, umie uderzyć, widzieliśmy. Tomku, cytując ciebie, to są te automatyzmy. Dostajesz Brawo. bombę, to od razu idziesz w klincz i obalasz. No właśnie. Posłuchajmy oficjalnego werdyktu. Arkadiusz Pan Pawłowski. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez poddanie drogą gilotyny w drugiej rundzie Błażej Skrzypas Skrzypek! Bratu z matą, bo miałem poważne kontuzje ogólnie, o których nie będę mówił, ale nie jeden by już nie chciał wracać do sportu po tym, co ja przeszedłem. Także mam ten charakter, jaki mam. I się cieszę, że wygrałem ten pojedynek. Myślę, że Mario już polubi mój kontent. Będzie po prostu lubił jak tam chłopie.
Powiem tak, myślałem, że tlenowo będzie lepiej, aczkolwiek to jest do momentu pierwszego ciosu, jak lepiej, aczkolwiek to jest do momentu pierwszego ciosu, jaki się przyjmie w klatce. No właśnie, a w pierwszej rundzie przyjąłeś bardzo mocny cios, po którym poszedłeś mądrze po nogi. Oczywiście tak, mam twardą głowę, trudno mi ogólnie jest znokautować, chyba że ciosem na szczękę, ale ogólnie tu na czubek głowy to raczej te ciosy jakoś mnie nie oszałamiałem zbytnio, a rywal też miał czym przyłożyć, poszedł na ostrą wymianę, byłem bardziej przygotowany na jakieś techniczne rozwiązanie tego, bardziej chciałem sobie pobawić się, aczkolwiek rywal narzucił dużą presję, gdzieś tam się lekko pogubiłem. Chciałem ogólnie stopować go też nogami trochę na twarz. W tej walce ogólnie były tylko kopnięcia na korpus. Natomiast Skrzypas, chciałem cię dopytać o tę technikę kończącą, bo widzieliśmy na powtórce, to nie do końca było wpięte, ale tak zrobiłeś to siłowo, że Super Mario aż odklepał. Czułeś, że go poddasz? Tak, ja ogólnie po pierwszej rundzie strasznie spiął mi kark. Strasznie. Wyszedłem do drugiej rundy, mówię, ja pierdzielę, no nie mogę w ogóle szyją poruszyć. Nie wiem, czy to jest spowodowane gdzieś tam jakimś może stresem w podświadomości, czy takim nagłym wysiłkiem. Ale strasznie kark mi spięło, aczkolwiek ćwiczyliśmy te duszenia. Ogólnie mam bardzo mocny mam ten chwyt, choć może rączki mam małe, bo miałem zerwane tricepsy kiedyś, ale wierzę w swoją siłę i wiedziałem, że jak go tam przypnę, nawet jak go źle przypnę, to i tak będzie musiał odklepać. Także wiedziałem, że już prawdopodobnie zaraz odklepie. A my już za chwilkę przeniesiemy się na drugą walkę, ale jeszcze co tam chłopie dla całej publiki, dla całego YouTube'a i Paper. Jak tam chłopie i kobieto? Walka podobała się? Panie i panowie, zwycięzca pierwszej walki Skrzypas, a my już za chwilę zobaczymy drugi pojedynek. Zostańcie z nami. I przyszedł czas na kolejny pojedynek. A pierwszym wojownikiem będzie prowadzący popularnego programu Kanapowcy i miłośnik sportów siłowych. Śmiał się, że na konferencjach stypił, więc musi w klatce zrobić super sportową walkę. Przed wami Krzysztof Fericze Ferenc! My mind a lot, don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's bang, use you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart no barging in, from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end we gon' make a child, then we gon' hit the shower. Part two we On don't. był tam dużo lepszy, on przecież sam posłał Szeligę Nadelski, ale nagle jedno uderzenie i to był jeden z najbrudniejszych. Musisz mieć mocne nogi, żeby się nie dać wywrócić. To już nie chodzi nawet o samą technikę, bo do techniki jak nie będziesz miał siły, to każdy cię wywróci. A tutaj ewidentnie ma potężną siłę. Ja mówię na poziomie tutaj tych dwóch zawodników. No ja jestem pewien, że owszem, no widać, że on słaby nie jest, no tutaj bez dwóch zdań, natomiast wielu zawodników i to silnych, bardzo silnych, nie potrafiło wstawać, jest to specjalna technika i on ją wykorzystuje. To, co jest niebezpieczne natomiast z parterowcami, to, że jeżeli nie mogą przewalczyć w parterze, przeleżeć, jeżeli nie mogą kontrolować, bardzo szybko słabną psychicznie.
To, co bardzo ważne, to Przemek Szyszka, przecież doskonały zapaśnik na pewno, całe przygotowania poświęcił na to, żeby Fericze umiał wstawać po obaleniach. I widać efekty. Pierwsza runda, tak jak wspomnieliśmy, na pewno bardzo dobra w wykonaniu Konrada Karwata, ale przez te ucieczki myślę, że może go to zdeprymować. Teraz ostrzelił Konrada Karwata, ale przez te ucieczki myślę, że może go to zdeprymować. Teraz ostrożniej Fericze bił tą piątkę, żeby nie było takiej samej sytuacji i jedziemy. Mocny low kick na łydkę, to już chyba trzeci lub czwarty. Oj, puchnie tam noga, już widać. Znowu Konrad Karwat robi to samo. Zobaczmy, zapina palce. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że bardzo łatwo dostaje się, przedziera się przed te uderzenia, natomiast no już troszeczkę więcej sił w klinczu traci. Jak widzimy, dalej idzie za przeciwnikiem, dalej bym powiedział już... Ma nogę I proszę, pięknie. tak, za jedną nóżkę, piękne sprowadzenie. Pozycja boczna, nie no, Fericze jest zwrotny jak kot, świetnie ucieka i mimo tych uderzeń naprawdę wie, co ma robić w parterze. Tak, wie, że to musi tylko uważać, żeby nie zaszedł go właśnie od tyłu. Oj, widzę, że masz flashbacki, Tomek, bo to w tym samym miejscu klatki się odbyła twoja walka z Zbigniewem z Bartmanem i w tym momencie byłaby już przepięta ręka, natomiast tutaj woli bić jednak Konrad Karwat. Oj, mocny młotek doszedł na okolice ucha. Kolejny. Próbuje go sobie obrócić do pozycji bocznej, natomiast Fericze naprawdę zachowuje się bardzo przytomnie. Tak, tutaj jak widzieliśmy, ja myślę, że być może jeszcze mu się raz, dwa uda podnieść, ale będą coraz większe problemy z tym wstawaniem. No bo leży na nim 112-kilogramowy koń, to również bardzo męczy. Koń i to koń, który jak wiemy lubi walczyć w parterze, a więc ma też spore umiejętności. Oj, ciężka sytuacja teraz dla Wujaszka, nie wie za bardzo jak się wyrwać z tej pozycji. Tak dziwnie go złapał z bocznej od tyłu. No to jest tak, że przeciwnik, który chce wstać, musi się odwrócić i on teraz właśnie jest... Ale mądrze zrobił, doszedł do siatki, żeby nie miał takiej możliwości go uderzania, ale te ciosy jednak lecą, nawet jeżeli co trzeci, co czwarty, one jednak gdzieś tam dochodzą no, z tą masą. I to jeszcze wszystkie bite na okolice ucha. No właśnie i dalej pamiętajmy, że to nie są rękawice bokserskie, tylko rękawice do MMA, gdzie garda nie ma już takiego znaczenia jak w boksie. 50 sekund. Oj, myślę, że sporo siły już stracił Fericze. Bardzo ładna kontrola ze strony Karwata. Jak widzimy, on prawdopodobnie po tych pierwszych dwóch wyjściach powiedział: ja nie mam co trzymać, tylko muszę zacząć obijać przeciwnika. Ta lewa ręka doskonale kontroluje i stabilizuje Fericze, przez co ten ma tak wielkie problemy ze wstaniem. Oprócz tego jego noga znajduje się pomiędzy nogami Konrada Karwata. Tak, ale też już nie ma siły tak, żeby mocno uderzać. Zauważ, ile to energii zabiera też sprowadzenie do parteru i wszystkie ciosy to już nie są takie, wiesz, jakby go przy pierwszym obaleniu tak uderzył, gdzie miał jeszcze siłę na początku pierwszej rundy, to te ciosy wyglądałyby dużo groźniej. Natomiast wydaje mi się też, że Konrad Karwat wie, że w ten sposób po prostu nie będzie w stanie znokautować, więc też nie chciał się za bardzo męczyć przed trzecią odsłoną, bo zostały jeszcze, panie i panowie, 3 minuty, ostatnie 3 minuty drugiej walki na Cloud MMA 2. I trzeba sobie powiedzieć, że nadal wygrywa, tak, jeżeli chodzi o punkty, to na pewno i w tej rundzie także był lepszy. Ale Wujaszek Fericze ma mocne uderzenie i na pewno w te ostatnie 180 sekund będzie chciał spróbować znokautować przeciwnika, a teraz widzą państwo najlepsze akcje i już do końca ten obrazek się nie zmieni. Bardzo długo i bardzo dobrze kontrolował to Konrad Karwat. Zawsze jeszcze podczas takich wyjść jest ryzyko, że można złapać duszenie, więc to trzeba ostrożnie robić. I ja myślę, że dlatego właśnie Fericze nie wstawał, bo widzieliśmy, że tam w pewnym momencie to przedramię szło pod gardło przeciwnika. No i faktycznie lepiej wtedy po prostu pozostać w tej pozycji. Teraz widzimy, obaj stoją, nikt nie zdecydował się, aby usiąść. Czasami oczywiście to jest także gra psychologiczna, więc pokazujemy, że my zmęczeni nie jesteśmy, ciągle stoimy na nogach i ciągle jesteśmy przygotowani do walki. Konrad Karwat już czeka na środku klatki, musi zaryzykować teraz Fericze, ale jak tu ryzykować, kiedy twój rywal ciągle cię obala? O, to jest pytanie.
A nie, no musi być bardziej ruchliwy, no musi uciekać od niego, tak? Uderzyć, doskoczyć. To nie może tak pozwalać mu właśnie się złapać na chwilę, no. Wiadomo, łatwo jest nam w tym momencie powiedzieć, ale po 6 minutach walki coraz ciężej to oczywiście wykonać. Musi go raz pocelować, bo nie raz tak naprawdę jeszcze... O. Lewy na prawy, ale dobrze zablokowany przez Karwata. Kolejny lewy na prawy. Widać, że panowie są już zmęczeni. Bardziej stateczny stał się ten pojedynek. To myślę dlatego, że tak jak powiedzieliśmy, no stawka zaczyna być coraz wyższa. Fericze będzie polował na nokautujące uderzenie. Karwat sobie zdaje sprawę. Oj, tutaj bardzo ładna próba. Wydaje mi się, że Karwat czeka na taki obszerny prawy, który był wcześniej Fericze, żeby wtedy zanurkować w jego nogi. Oczywiście, tak samo właśnie myślę, że wyczekuje momentu, kiedy będzie mógł skrócić dystans. No ale to samo wie jego rywal i się nie pcha. Myślę, że Konrad też zdaje sobie sprawę, że po prostu wygrywa tę walkę i dlatego nie ma po co ryzykować. Bardzo mocny low kick. Zabolało! Fericze chce iść na wojnę, jedziemy, ale... I właśnie! Tak. To zrobił błąd. No i właśnie. Konrad Karwat to już naprawdę na tym rynku freakfightowym doświadczony cwany lis. Nie trafił i ten tylko czekał na to, żeby się minął tym zamachowym i dosiadł go i teraz będzie już ciężko. No myślę, że już nie wypuści tego zwycięstwa. Widzieliśmy całą walkę, że bardzo mądrze tą walkę rozgrywa, nie podpala się, robi po prostu to, co miał w planie, a więc obala i kontroluje przeciwnika. Widzieliśmy pewną konsekwencję, pomimo niepowodzeń ciągle robił to samo. To jest naprawdę bardzo ważne. No i teraz zobaczmy, czy pytanie jest, czy rywal wróci, czy... Ja widzieliście już wy też na pewno nokauty leżąc z dołu i to nie tak dawno u nas w kraju i w UFC, więc takie nokauty też się zdarzają. Nie? Oczywiście pozdrawiamy Krzyśka Głowackiego. Natomiast panie i panowie, 45 sekund do końca. Jeżeli wujaszek Fericze nie ucieknie z tej pozycji, to niestety w jego rekordzie będzie to oznaczało kolejną porażkę. Wszystko na to wygląda. Bardzo dobra kontrola. Jak widzimy, Karwat nawet specjalnie nie chce tego wygrać właśnie przed czasem. Wie, że prowadzi na punkty. Właśnie, tylko chce dowieść wynik po prostu do końca. Ostatnie 15 sekund. Metodyczny, ale bardzo często właśnie dzięki temu wszystkiemu zwycięski Konrad Karwat. Powtarzalny. Ale mimo wszystko uważam, że Krzysztof Ferenc zaskoczył swojego rywala, zwłaszcza w tej pierwszej rundzie. No i za to należy mu się chwała, że potrafił wprowadzić pewne zamieszanie w działania Karwata. Podziękowania po walce. Widzimy, że panowie rozmawiają bardzo mocno. Duży szacunek z jednej i z drugiej strony. Zobaczmy najlepsze powtórki z tego starcia. No tutaj trochę brakowało i jednemu, i drugiemu, a gdyby ten prawy wszedł trochę głębiej, to mogłoby się podziać. No bił potężnie. Tutaj próbował rzucić Fericze, ale okazuje się, że Karwat nie tylko dobrze obala, ale również doskonale potrafi się bronić przed obaleniami. No i pokazał, że naprawdę parter jak na poziom freak fightów ma bardzo dobrze opanowany. Powiedzmy, że jest zawodowy sportowiec, a nie tylko free fighter. Na środku klatki czeka już sędzia Jarosz, tak więc czas poznać zwycięzcę. Jak punktowali to sędziowie? Przekonajmy się. A więc mamy werdykt. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Konrad Karwat!
I panowie, poza tym, że oczywiście może się cieszyć zwycięstwem, dostanie specjalną nagrodę od naszego sponsora Motus, czyli elektryczne hulajnogi. Specjalny model, specjalnie wzmacniany. A ze mną zwycięzca Konrad Karwat. Słuchajcie, nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać. Po pierwsze, serdecznie chciałem Cię, wujaszek, przeprosić, bo po zbiciu piątki narożnik nie powiedział, że Cię uderzyłem. Nie chciałem tego zrobić w ferworze walki. Od razu Cię przepraszam. Głupio mi z tym strasznie. No i też muszę żonę przeprosić, bo ostatnio przez te 3 tygodnie byłem kurwa nie do wytrzymania. Ja wiem o tym. Całą rodzinę też chciałem za to przeprosić. Moich przyjaciół, najbliższych. Po prostu, słuchajcie, dużo nerwów mnie to wszystko kosztuje. Te walki, ja mam naprawdę dużo na głowie. To nie jest jebane tłumaczenie. Przepraszam wszystkich i dziękuję swojemu narożnikowi, bo to są wybitni ludzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Konrad Karwat, ale słuchaj, wygrałeś pojedynek, pewne 3 rundy się trzeba uśmiechnąć, a nie tylko być załamany. Trzeba analizować. Ja nie jestem załamany, jestem zadowolony, po prostu taki ryj. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Panie i panowie, Konrad Karwat, a z nami wujaszek Fericze. Wujaszku, powiem ci szczerze, być może przegrałeś, ale pokazałeś kawał charakteru i dziękuję ci w moim imieniu i kibiców za ten pojedynek. Mogę? Dobra, słuchajcie, od tej wielkiej... Nie, będę trzymał, pozwól. Tak szybciutko, od tej mojej pierwszej przegranej z Szelim 2 lata temu postanowiłem sobie, że jeszcze wrócę na jakąś dużą halę i po prostu dam dobrą walkę. Zamykam pewien etap w moim życiu, bo przed walką z Szelim straciłem z moją narzeczoną syna. Postanowiłem, że jeszcze po Szelim raz wrócę do oktagonu i pokażę, że mam charakter, a nie, że idę spać w ciągu 2,5 minuty. I teraz tak, szybciutko. Wielkie dzięki dla Olimp Sport Nutrition, dla Core Fitness Warszawa, dla Ice Staff, bo to moi sponsorzy, oczywiście dla Warner Bros. Discovery, TTV. I teraz słuchajcie, ja wiem, że jestem starym stypiarzem, wiem, że nie daję dymów, ale myślę, że pokazaliśmy naprawdę kawał serducha. Trochę ta bomba po zbiciu piąteczki mnie zaskoczyła, natomiast nie usprawiedliwiam się. Konrad jest mega silnym, ciężkim, wielkim koniem i tak robiłem w parterze, co mogłem. Zrobił ogromny progres. Dziękuję mojemu narożnikowi, przyjaciołom, mojej kochanej niespodziewance, gdzieś tu jesteś, kochanie, kocham cię. No tobie wszystko się zaczyna i tobie się kończy. Dzięki! Nie wiem, czy mnie jeszcze zobaczycie, natomiast czuję, że pewien etap zamknąłem. Kajtuś, syneczku mój, możesz iść wolno, dziękuję. Panie i panowie, Krzysztof Ferenc, Fericze, wielkie brawa! A w tym momencie przenosimy się na otwarcie oficjalne i prezentację zawodników. Panie i panowie, to są ostatnie chwile na to, żeby ogarnąć pay-per-view. Wchodźcie na cloudmma.tv, gdzie możecie kupić pay-per-view na galę Cloud MMA 2. Łącznie czeka nas 11 emocjonujących walk. No, już 9, bo 2 za nami. Plus potencjalnie walka Najman Cios i wiele niespodzianek.
To będzie noc pełna wrażeń, bądźcie z nami, ogarniajcie pay-per-view. Sponsorami Cloud MMA są oficjalny bookmacher Fortuna. Zakłady na Cloud MMA dostępne tylko i wyłącznie u sponsora Fortuna. Walki możecie obstawiać na efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. 3 zakłady bez ryzyka do 100, 200 i 300 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod Cloud MMA. HotPay, system płatności internetowych. Overlord, producent najlepszych akcesoriów sportowych i sprzętu treningowego. Z kodem Cloud MMA otrzymacie 10% zniżki na asortyment. Extreme Hobby, producent zaawansowanej technicznie odzieży sportowej. Muscle Graphy Nutrition, najwyższej jakości suplementy. Użyj kodu Cloud MMA, aby uzyskać 20% zniżki na cały asortyment. Motus, producent najwyższej jakości hulajnóg elektrycznych. Panie i panowie, bądźcie z nami. Ceremonia otwarcia już za chwileczkę, jeszcze na otwartym YouTubie, a później tylko i wyłącznie pay-per-view. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo będzie magicznie. Happy Halloween, bitches. Happy Halloween. Agnieszka Bobek! La Luna! Gawronek! Tony Chaplin! Lizak! Marcin Neumann! Bara! Remi Gruchała! Albert Sosnowski! Dawid Załęcki! Tomasz Sorora! Nikita! Gosia Monikaj! Kamil
graczy całego zamieszania Lexi Chaplin i Sławek Peszko! Zróbcie wielki hałas dla wszystkich bohaterów Cloud MMA 2! Bardzo nam miło, że jesteśmy dzisiaj u was. Mam nadzieję, że wam się wszystkie walki spodobają, będzie grubo. Koniecznie kupujcie pay-per-view. Ci, co jeszcze nie kupili, kupujcie pay-per-view, ok? Bo dzisiaj będzie grubo. Witam szlachtę Mazowsza Płock! Odpalamy fajerwery! No, panie i panowie, kto jak nie Lexi i Sławek Peszko? Są nasi ambasadorzy, jest najlepsza, kurde, publiczność! I za chwilę będzie najlepsza gala w historii Freak Fightów. Bądźcie z nami, ogarniajcie pay-per-view, robimy to! Agnieszkę Bobek, no więc myślę, że znajdzie się więcej argumentów niż tylko dwa i ja nawet bym stawiał właśnie na tą zawodniczkę. Nie wiem, Tomku, czy ty widziałeś wczorajsze ważenie, ale Laluna za każdym razem podczas face to face'ów mocno, nie tyle, że nawet obrażała rywalkę, co odpykała ją, czy nawet trochę podrapała. Agnieszka ma tutaj wiele do udowodnienia. Ona mówi, Że jest spokojna, bo ona wie, co ma zrobić. Znaczy ja powiem tak, no przede wszystkim widzimy, będzie się dobrze poruszała, widzimy u niej większą, na pewno będziemy widzieli dynamikę, choć nie zawsze to, że ktoś ma 15-20 kg więcej, to świadczy o tym, że sobie lepiej będzie radził. No bo tak jak wiemy, w sztukach walki ta technika, która jest trochę lepiej dopracowana, wywróci nawet najlepszego zawodnika. Kobieta dynamit, której zawsze, wszędzie jest pełno. Będzie chciała udowodnić przeciwniczce, że królowa życia może być tylko jedna. Przed wami Katarzyna Laluna Aleksander! Laluna jest bardzo kontrowersyjną gwiazdą, ale tutaj w klatce to się nie będzie liczyło. Trzeba będzie zadawać ciosy, trzeba będzie walczyć na pięści, a przypomnijmy, przed swoim debiutem, który dość mocno przegrała z Wiktorią Jaroniewską, również mówiła bardzo... Funkcjonuje, bo jak oglądam sam różne federacje UFC, gdzie walczą kobiety, mamy sami niezłe fajterki naprawdę na rynku światowym, no to wiadomo, że to wszystko się odbywa, co chodzi. Kto wygra, kto jest faworytem. Natomiast Laluna ma takie bardzo agresywne usposobienie, kiedy ona się zaczyna kłócić ze swoimi rywalkami, bardzo szybko wpada w furię, bardzo dużo krzyczy, bardzo dużo gestykuluje. Jestem ciekawy, czy ta jej cała agresja skumuluje się na Agnieszce, tak jak to właśnie wygląda na konferencji, jeżeli chodzi o zadawanie ciosów, o tak naprawdę ciągłą presję i agresję na głowę swojej rywalki. Ja przyznam się, że niechętnie oglądam walki kobiet, nawet na najwyższym poziomie. Pierwsze sądzę, że szkoda, żeby tak piękne dziewczyny rozbijały sobie twarze, a w końcu to jest główne. A
No cóż, często te walki kobiet i to nawet na wysokim poziomie dziewczyny tracą kontrolę, nie mają tej dyscypliny taktycznej mężczyzn. Ale świat się tak rozwinął, że... Karolu, ja mam są... nadzieję, że konajmy się. Agnieszka Bobek, jej debiut i Katarzyna Laluna Aleksander, jej druga walka Deadlift Fighta. Taki pojedynek to będzie oczywiście formuła semi-pro, ponieważ Gawronek ma zaledwie 16 lat, ale niech Państwa to nie zmyli. Już po samej sylwetce widać, że jest mocno wytrenowana, a po mediach treningu jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że technicznie jest lepszy niż 3/4 freak fighterów, których do tej pory widzieliśmy. A w tym momencie witamy Artura Kornika-Sowińskiego, który skomentuje z nami całą resztę gali. Witam serdecznie. I na gorąco twoja zawodniczka przegrała całe 3 rundy. Czy chcesz to jakoś szybko skomentować? No, nie wiem, czy przegrała wszystkie 3 rundy, bo tą trzecią to wydaje mi się, że akurat musiałbym na spokojnie zobaczyć, ale wydaje mi się, że trzecia była dla nas. No dobrze, czy jesteś zadowolony z dyspozycji Agnieszki? Tak, Agnieszka trenuje niecałe 2 miesiące, także no, jak pokazała się na 2 miesiące treningu, nie zadawala. A teraz skupmy się na naszych zawodnikach. Marcel Gawronek-Gawroński naprawdę wczoraj na tarczach zabłysnął. Zresztą trzeba przyznać, że naprawdę w tym wieku jest wielu młodych ludzi, którzy trenują od małego. Jeżeli ktoś zaczyna treningi MMA, czy to chociażby zapasów, karate, kickboxingu, czegokolwiek w wieku 10-11 lat, to kiedy ma się tych lat 16-17, naprawdę można być już maszyną. I nie jeden zawodnik naprawdę już był bardzo mocny, mając te 16-17 lat. Zresztą mamy jednego 17-latka w UFC. Tak to wygląda, że ci młodzi ludzie zdecydowanie łapią ten sport szybciej i jeżeli mają długi staż treningowy, to są naprawdę mocni i wytrwali. No właśnie, a ja tutaj słyszałem o jakichś kontrowersjach, że wielu ludzi mówiło, że ci zawodnicy, ci chłopacy są zbyt młodzi, aby startować i powiem szczerze, że jestem bardzo zdziwiony. Dlatego, że tak jak powiedziałeś, jeżeli chcemy mieć mistrzów, oni muszą zaczynać w bardzo młodym wieku, w bardzo młodym, to w wieku gdzieś 6 lat, no i jak najszybciej startować. Ja kiedyś jeden z trenerów Muay Thai, z którym współpracowałem, przywiózł kasety, gdzie walczyli 9-latki. Czy będzie w stanie zaszokować świat i pokonać faworyzowanego rywala? Przekonamy się już za chwilkę. Przed wami Tony Chaplin! Panie i panowie, 17-letni Tony Chaplin, czyli oczywiście brat Lexi, melduje się w klatce Cloud. To może być naprawdę niezapomniany pojedynek i od razu powiedzmy sobie, niech Państwa nie zmylą te ochraniacze, no niech Państwa nie zmylą te bombki, panowie naprawdę mogą dać lepszą walkę niż wielu fighterów. Tony jest tutaj jedną z większych underdogów na dzisiejszej karcie, ale to przede wszystkim dlatego, że staje naprzeciwko bardzo uznanego, bardzo specyficznego Gawronka. Oglądałem przygotowując... Sprawdzenie przez sędziego, tak więc chyba w końcu zażegnaliśmy jakiegoś niezidentyfikowanego przez nas problemu i Tony Chaplin wejdzie do klatki. Tak, jeszcze sędzia Piotr Jarosz sprawdza, czy wszystko jest ok, czy włożona szczęka. A, czyli chyba jednak chodziło o spodenki. Tony wyszedł prawdopodobnie w spodenkach, które zawierały kieszenie. I jeszcze raz różnice między panami. 17 lat Tony Chaplin, 16 Gawronek, 7 cm wzrostu na korzyść Marcela, który ma 1,75 m, waga taka sama, ale to co wspomniał Kornik, zupełnie inna budowa ciała.
Zobaczymy, jak będzie wyglądało to starcie. Przypominamy zasady semi-pro, a sędzią w klatce jest Piotr Jarosz. Gotowi. Pierwszy niepełnoletni w pojedynek freak fightowy. Zaczynamy. Gawronek od razu bardzo mocno uderza w Toniego. Trafił prawy. Potężne są te bomby z prawej ręki po raz kolejny. Oj, I piękne kolano, tak. I kompletnie odpuścił bronienie głowy Toni Chaplin. Idzie po gilotynę Gawronek. Próbuje sprowadzić Toni, ale doskonała obrona Gawronka. Widzimy, że tutaj, tak jak przypuszczaliśmy, Gawronek jest znacznie silniejszym zawodnikiem fizycznie. Oj, czy będzie wyniesienie? Tak, pięknie ciska Toni Momatę i ground and pound. No tak, tak, no tutaj widzimy, że bez szans jest na razie Toni. Przede wszystkim ta agresja i precyzja Gawronka robią robotę, a więc te ciosy kolanem widzieliśmy były bronione, a jeżeli są bronione, znaczy, że bolą. No i później widzieliśmy taka desperacka próba ratunku przez Toniego, który próbował wejść w nogi. Czy przetoczy Toni? Nie, no jednak Marcel jest naprawdę dużo silniejszy. Minuta pojedynku za nami, minuta bardzo dynamicznego pojedynku, gdzie zdecydowanie dominuje Gawronek. Młode konie to niech walczą, jak najbardziej. No i teraz widzimy, Gawronek urabia sobie swojego rywala w parterze. Jak wiadomo, parter wymaga trochę czasu, aby dobrać się, żeby sobie ustawić przeciwnika. Zobaczmy, co planuje. Jak uważasz, Kornik, co tutaj... No na tą chwilę będzie właśnie przejście do dosiadu. Jak zrobił dosiad, to nie mówcie, za późno, panowie. Nie, zdecydowanie było to już widać, że kombinował z tą lewą nogą, żeby to zrobić, czekał na odpowiedni moment. No i w dosiadzie wątpię, żeby Toni się długo utrzymał. Bardzo mocno bije Gawronek, ręcznik. Koniec. Rzucony. Koniec. Cóż, narożnik Toniego Chaplina podejmuje bardzo przytomną decyzję i rzuca ręcznik. Oni nie chcieli, żeby 17-latek został tak zmucony w parterze. Uważam, że to dobra decyzja. Bardzo dobra decyzja. Tak często powinno się robić, że i sędzia ma przykaz, żeby szybciej kończyć te walki i oczywiście, jeżeli nie są kończone, trenerzy także nie mają żadnego ale, żeby rzucić. Tak, pamiętajmy, że to jest formuła semi-pro, a to są dopiero chłopacy, którzy zaczynają swoją przygodę. Teraz powtórki. Piękny był ten rzut, natomiast co w moim odczuciu jest bardzo ważne, Gawronek nie wyglądał wcale jak 16-latek. Gawronek naprawdę był bardzo mocny w każdej płaszczyźnie, pokazał szeroki wachlarz umiejętności. Leksy, na co ty żeś posłała brata? Ja od razu powiedziałem, że wydaje mi się, że na zbyt głęboką wodę jest rzucony Toni. Ale powiedzmy też sobie szczerze, to nie tak, że Toni się zaprezentował źle. On po prostu miał bardzo mocnego rywala i tak przetrwał kilka momentów, które były dla niego trudne i naprawdę pokazał również, że gdyby miał słabszego rywala, mógłby pokazać zdecydowanie więcej. Trudno mi powiedzieć. Pokaz fair play, piękny pokaz szacunku. Myślę, że dorośli faceci, którzy stają w klatce, mogliby się często uczyć od was. I jeszcze dodatkowo, Gawronek, dla ciebie specjalna nagroda od Motusa, elektryczna hulajnoga. Proszę bardzo. Zwycięzcą walki przez techniczny knockout w pierwszej rundzie Marcel Gawronek Gawroński. Słyszałem, że to Marcel Gawronek wybrał sobie rywala. Uważam, że teraz po tym zwycięstwie, w taką formę jak ma, powinien dostać kogoś bardzo mocnego. Powiem ci, że nie widziałem wielu fighterów dorosłych, którzy ruszaliby się tak jak ty. Płock, zróbcie wielkie brawo dla tego młodego człowieka! Zaprezentowałeś się naprawdę doskonale. Chodź tu, byku. Tu trzeba się cieszyć. Wielkie gratulacje dla ciebie. No i ten ground and pound wyglądał tak, że aż narożnik twojego rywala musiał rzucić ręcznik. Gratuluję. Dzięki, Płock. I dziękuję najbardziej mojej mamie, trenerom Szamkhanowi i Mansurowi. Bardzo mocno przygotowali mnie do tej walki. Rodzinie, znajomych, że tutaj przyjechali z tak daleka.
Dziękuję wam. Chłopie, co ty będziesz robił za 2 lata? Zobaczymy. Dobrze, Gawronek, jesteś rozczulony, gratulujemy jeszcze raz. Wielkie brawa, zwycięzca walki niepełnoletnich we Freak Fighta. Toni, a ty głowa do góry, bo pokazałeś hard ducha, chciałeś walczyć do końca, miałeś bardzo mocnego rywala, ale również nie poddałeś się, no i pokazałeś klasę. Witam wszystkich, Płock! Marcel bardzo ładnie się pokazał. Zaskoczył mnie, tak jak wjechał, od razu z pełnym gazem. Zaskoczył mnie, nie spodziewałem się i widać, że bardzo to było efektowne, więc gratuluję. Ale ty też pokazałeś, że chcesz walczyć do końca, to twój narożnik cię poddał. Rozumiem, że nie ma tutaj żadnych pretensji, po prostu to był dobry moment. No i wiesz, ty też nie musiałeś dzięki temu się odwracać od ciosów, co? Toni, dziękujemy ci bardzo za pojedynek i proszę jeszcze raz wielkie brawa, Toni Chaplin! Dziękuję! A tutaj powtórki jeszcze tej szybkiej, dynamicznej bardzo walki. Bardzo ładna była ta prawa ręka Gawronka. Pamiętam, że też bardzo mocne ciosy z tej prawej ręki na dół poszły. No i tutaj mamy obalenie wprost do pozycji bocznej. Wszystko, co robił Gawronek, robił bardzo łatwo. Łatwo uderzał, przedzierał się, łatwo rzucał, a jak widzieliśmy, doszło już do tej finalnej sytuacji, no to już wszyscy wiedzieli, że to będzie koniec. A teraz starcie, na które czeka naprawdę wielu kibiców. Panie i panowie, ja to powtórzę raz jeszcze. Chłopaki pokazali więcej klasy, zarówno takiej życiowej, prywatnej, jak i sportowej, niż niejeden dorosły facet, który wchodzi do klatki. Petarda. Czekamy na kolejne fenomenalne pojedynki, nie tylko z ich strony. A już teraz lecimy z kolejnym wojownikiem, którym będzie reprezentant EBE i jeden z najlepszych adeptów legendarnego Mirka Oknińskiego. Człowiek, który po tej walce chce nie tylko być większą gwiazdą, ale i nowym cesarzem freak fightów. Panie i panowie, przed wami Piotr Lizak! Lizakowski! Panie i panowie, niezależnie od tego, kim jest twój rywal, jeżeli waży ponad 40 kg więcej, to trzeba mieć naprawdę bardzo mocny charakter, żeby wyjść do klatki. Lizak po raz drugi w swojej karierze wyjdzie do pojedynku na Cloud MMA, oczywiście do amatorskich startów i już w drugim starciu walczy z reprezentantem wagi ciężkiej Marcinem Najmanem. No tutaj te kilogramy oczywiście mogą mieć znaczenie, jeżeli je zniwelujecie ich umiejętnościami. Umiejętności są zdecydowanie po stronie Lizaka. Pytanie tylko, czy będzie potrafił je wykorzystać. Poczekaj, przecież Marcin Najman ma większe doświadczenie w trenowaniu, ma więcej lat stażu treningowego niż Lizak ma. No to postaw na niego pieniądze. Widzimy Mirka Oknińskiego, który jest oczywiście głównym trenerem Lizaka i wiele osób zachodzi w głowę. Co wymyśli Mirek, który przecież tak doskonale zna Marcina Najmana, zna jego wszystkie słabe, ale również i mocne strony. I czy Lizak naprawdę łatwo sobie poradzi z dużo cięższym przeciwnikiem? No ja znam jakby tok myślenia Mirka, wiele lat współpracowaliśmy. Wiem, że bardzo mądrze próbuje rozgrywać pojedynki i myślę, że być może
że będzie próbował zwiększać dystans na początku, a więc nawet uciekać, bo widziałem już takie zagrywki. A zacznijmy od tego, że Izak się zgubił przed naszą klatką, poszedł ze złej strony, ale witamy drugi raz w Federacji Cloud. Proszę dokończ. No i musi znaleźć miejsce, aby właśnie przewrócić Marcina, bo tam Marcin jest najmniej bezpieczny, znaczy nie potrafi nic zrobić. To, co może zrobić Najman, to naprawdę zadać ciężkie uderzenie. Tylko że te mocne uderzenia Marcina są bardzo widoczne, a Lizak jest szybki. A teraz, panie i panowie, czas na powitanie cesarza. A jego przeciwnikiem będzie legenda, ikona, pionier i cesarz polskich freak fightów. Panie i panowie, jego nie trzeba przedstawiać absolutnie nikomu. Po prostu Marcin El Testosteron Najman! Zwróćmy uwagę, jak ten pas WKU pięknie wygląda. Oczywiście chciałem powiedzieć coś innego. Chciałem powiedzieć, że w ostatnim starciu Marcin Najman walczył z pięściarskim mistrzem świata Andrzejem Fonfarą, który ważył tyle co on, 115 kg. Jaki to jest przeskok, jeżeli chodzi o to, że Lizak waży 67, Marcin schudł do 109 i że teraz Marcin Najman musi toczyć walkę z zupełnie innym przeciwnikiem. A to, co jest najważniejsze, proszę państwa, to to, że on Lizaka bardzo lubi. Jego innym wrogiem jest Adrian Cios. I jeżeli Marcin Najman nie zostanie znokautowany przez Lizaka lub nawet zostanie, ale będzie w stanie walczyć, to wyjdzie dzisiaj do klatki drugi raz, by zawalczyć z swoim wrogiem, z którym uderzył go z partyzanta otwartą dłonią. Huk był niesamowity. Później Marcin Najman ganiał go, pluł na niego, robił wszystko, obrażał go od najgorszych i chce się na nim zemścić. I tu się rodzi pytanie, czy Marcin Najman zaryzykuje w walce z Lizakiem, by pójść na całość, czy jednak będzie miał z tyłu głowy tego Adriana Ciosa i ewentualny pojedynek na końcu karty? Domyślam się, jaką strategię może mieć Lizak, ale ogromnie ciekawy jestem właśnie strategii Marcina Najmana, tym bardziej, że to, o czym wspomniałeś, ten pojedynek, na który on czeka, tak naprawdę jest dopiero przed nim. No ja myślę, że akurat strategia Marcina zawsze jest prosta, więc jak najszybciej zakończyć pojedynek. Niezależnie z jakim wynikiem, tak? No właśnie, więc mamy prostą taktykę. Uważam, że Marcin od razu wbije się w Lizaka, natomiast czy mu się uda, mała szansa, tak jak powiedziałeś, Mateuszu, bardzo szybki, zwrotny. Widzieliśmy, wzrost jest prawie taki sam, ale kiedy Lizak stoi wyprostowany, jest wyższy o kilka centymetrów co najmniej od Marcina Najmana, natomiast budowa ciała kompletnie inna. Powiem szczerze, że oczywiście z całym szacunkiem dla Lizaka, ale przegrana z kimś, kto waży 40 kg, nie powinna zaboleć Marcina Najmana, szczególnie jeżeli widzimy aż taką różnicę w wieku. Natomiast wiemy, co potrafi Lizak i dlatego on jest faworytem. Jedziemy! Co wymyśli Marcin Najman? Widzimy, że Lizak jest bardzo ruchliwy, może być dla niego kompletnie nieuchwytny. Na tą chwilę Marcin bardzo spokojnie. Tak jak przewidywałem, Lizak będzie jak najdłuższy dystans. O proszę, to co mówiłem, odbiegał, orbitował, tak. Nawet uciekał czasami, jak będzie trzeba. Natomiast panowie bardzo zapobiegawczo walczą i jedna i druga strona. Dopiero 2 kopnięcia ze strony Lizaka, minęło 30 sekund. Najman jeszcze nie zrobił nic. Front kick. A więc wydłuża dystans. Ale na tą chwilę Marcin nawet tak nie stara się skrócić tego dystansu. Wydaje mi się, że Marcin może czekać na obalenie. Pytanie, czy Lizak jest na tyle silny, by oczywiście wchodząc w tempo obalić Najmana. No, gdyby Marcin chciał, to oczywiście w 10 sekund miałby Lizaka w dosiadzie. Dobrze, że nie chce. Dobrze, że tutaj właśnie Lizak jeszcze nie musi odcierpieć swojego. Natomiast przypomnijmy, Marcin Najman ma różne taktyki. Czasami kopie z całej siły, jak Przemka Saletę. Na oślep, ale z całej siły ta chuda nóżka Lizaka może ucierpieć. Pytanie, czy Marcin zaryzykuje? Na razie mam wrażenie, że ma włączony tryb energooszczędny i cesarz nie chce się za bardzo zmęczyć. No, ale widzimy tutaj, że nawet ręką stara się zasłonić przed tymi low kickami.
To nie jest dobry pomysł. Na pewno Marcin Najman nie chce się za bardzo zmęczyć w tym pojedynku. Kolejny blok, jeżeli chodzi o kopnięcie ręką. Tutaj fronty na kolano w wykonaniu Lizaka. Kiedy Marcin Najman odpali te swoje mocne, obszerne sierpy? No myślę, że na razie przeciwnik nie daje mu szans, aby wyprowadzić te uderzenia. Piękne stopujące kopnięcia, low kicki. Kto wie, czy no jeżeli tak to dalej pójdzie, to być może Marcin nie wyjdzie właśnie z powodu kontuzji nogi. Obawiam się właśnie tego, że kiedy Lizak drugi raz już kopnął fronta na kolano, to oczywiście nie mówiąc, że Marcin Najman tak zrobi, ale to byłaby idealna wymówka. A tutaj Speedy Gonzalez. No tutaj też widzimy, że Marcin tą ręką lewą chroni już tą nogę, więc tam na pewno delikatnie odczuł te właśnie front kicki na kolano. Jako wytrawny pięściarz na pewno umie walczyć z obu pozycji. Czekamy tylko, aż będzie zmieniał nogi. Sprytnie Lizak wykorzystuje te długie kopnięcia. Oj, tutaj uruchomił rękę Marcin Najman. To było jego chyba pierwsze uderzenie ręką w tej rundzie. Ale też pierwsze uderzenia, które pozwolił Lizak, bo po raz pierwszy nie odskoczył. No właśnie, być może poczuł się już zbyt pewnie. Jeżeli Marcin Najman chciał zachować siły, to na pewno to zrobił w pierwszej rundzie. Natomiast jeżeli chodzi o samą rundę, no to nie oszukujmy się, Marcin niestety dla widowiska nie zrobił w tej rundzie nic i to Lizak mniejszy, chudszy przede wszystkim, inicjował większość ataków. No w tej rundzie wygrała szybkość. A szybkość jest po stronie Lizaka, jak widzimy właśnie na powtórce. Natomiast myślę, że obie strony się troszeczkę zaskoczyły, ponieważ sądzę, że Mirek myślał, że Marcin Najman będzie chciał wpaść, tak jak zresztą powiedziałeś na samym początku, Karolu, w swojego rywala, a tutaj Marcin tę rundę przeczekał, przegrał ją. No i pytanie, co on chciał osiągnąć taką taktyką? No, problem jest tego typu, że on nie może wpaść w Lizaka, że Lizak po prostu tak orbituje, tak trzyma ten dystans, że nawet jest nie do pomyślenia, żeby tam był jeden taki moment, kiedy Marcin zaszarżował i wręcz rozminął się ze swoim rywalem, a więc widać, że rywal jest za szybki, za zwrotny, bardzo dobrze trzyma ten dystans i ta taktyka Marcina po prostu nie działa. Przed nami runda druga. Bardzo jestem ciekawy, jak teraz Marcin podejdzie do tej drugiej odsłony, ze względu na to, że tych kopnięć na nogę zebrał sporo. Jeżeli Lizak nie zmieni taktyki, dalej będzie okopywał tą nogę, to naprawdę mogą być kłopoty Najmana. A my chcemy zobaczyć walkę z Adrianem Ciosem. Prosimy, Lizak, nie odbieraj nam tego. Cofnij się. Kolejne 3 minuty w tym starciu. Panowie, dajcie nam więcej emocji niż w pierwszej rundzie. I proszę, zobaczmy, bardzo długi dystans. Oj, od razu zaczął inaczej Marcin Najman. Ale to, co mówiłem, nie daje po prostu mu Lizak wykorzystać właśnie tej masy ciała, tej dynamiki, którą mógłby użyć. Wydaje mi się, że Marcin Najman już po podpowiedzi narożnika powinien kosztem przyjęcia ciosu zadać, kopnięcia oczywiście, przyjęcia kopnięcia powinien zadać jakiś mocny cios, bo to jest jedyna metoda, by dorwać Lizaka, kiedy on będzie niestabilny na jednej nodze. Ja myślę, że właśnie tak jak powiedziałeś, że tak będzie próbował zrobić, że nawet przyjąć jakieś uderzenie. Znaczy tak powinien zrobić, tylko pytanie, czy to zrobi. O, teraz mamy... No teraz mamy tak, sędziego, który napomina zawodników, aby wzmożyli swoje wysiłki. I zejście po nogi, czy obroni Marcin Najman, czy 67-kilowy Lizak wejdzie za plecy? Tak! Jeżeli rzuci Marcinem Najmanem, to dopiero będzie. Oj, chyba będzie próbował wskoczyć. Za plecy. I mamy plecak. Nogi zapięte. I czy Lizak udusi Marcina Najmana? Marcin powinien teraz skoczyć na plecy, po prostu swoją masą przygnieść rywala. I to by była jego szansa, aby zakończyć ten pojedynek przed czasem. Marcin powinien się teraz rzucić, bo zaraz sędzia przerwie mu to starcie, albo Lizak będzie go zaraz dusił. Nie no, ja myślę, że sędzia nie zakończy tego tak szybko. Albo chociaż przewrót w przód w wykonaniu L-testosterona. No teraz jest bardzo patowa sytuacja dla Marcina. Musiałby rzeczywiście wykonać jakiś przewrót bądź rzut, aby zrzucić Lizaka z siebie.
Wielu zawodników robi takie rzeczy, szczególnie przy takiej różnicy masy, natomiast przypomnijmy, Marcin Najman musi teraz dźwigać Lizaka. To nie jest dużo kilogramów, ale wciąż musi go trzymać na plecach. Ale widzimy, że ta ręka coraz głębiej. I... Tak, dostaje się. Przełożył. Jeszcze chyba nie. Znaczy jest ale naciskówka może na szczękę, jest naciskówka. Marcin Najman chwalił się, że on nie odklepał już naprawdę wiele lat. Natomiast w przypadku duszenia ciężko nie klepać. Niespełna minuta jeszcze do zakończenia tej drugiej odsłony, także Lizak na spokojnie może pracować nad tym duszeniem. Trener Marcina Najmana krzyczy: wyprostuj się, wyprostuj się. No nie, to chyba... Oj, czy teraz... Powiedzmy sobie szczerze, że Marcin naprawdę długo broni tej szyi. Długo broni. Jak nie Marcin. Tak, Był na to naprawdę przygotowany. uparł się jak na złość tutaj. Natomiast troszeczkę to wejście za plecy wyglądało jak w kreskówce, kiedy mniejsza postać walczy z przysłowiowym bykiem i po prostu wchodzi, zapina, dusi, robi swoje. To będzie chyba koniec rundy drugiej i nic się tu więcej już nie powinno nam wydarzyć, panie i panowie. Tak, Lizak był blisko, ale powiedzmy szczerze, Marcin Najman wybronił wszystkie duszenia. Tak, tutaj dalej nie odklepał. Z drugiej strony Lizak jak profesor wszedł w tą nogę po obronie Najmana, doskonale zaszedł za plecy. Zobaczmy to zresztą. Za jedną nogę Najman tutaj próbował to wybronić, ale dynamika była większa niż siła. Bardzo dobrze, że poszedł za akcją. Nie wszedł tylko w nogę z nastawieniem, że albo się uda, albo nie, tylko po prostu ruszył za Marcinem, dzięki temu zdobył plecy. A potem już ładnie wpięte nogi, uderzenia i próba duszenia. Tak jak powiedziałem na początku, ja wiedziałem, że prędzej czy później Lizak wejdzie w nogi, że tylko musi po prostu przygotować sobie tą akcję. Znam Mirka, znam jego taktyki, widziałem już nieraz, jak zawodnicy w ten sposób postępowali. Jest to doskonała taktyka. Zostały ostatnie 3 minuty. Co wykonają nasi zawodnicy? Marcin Najman, no z pewnością wie, że zdecydowanie przegrał te 2 rundy. Pytanie, czy ewentualna porażka jest dla niego jakąkolwiek hańbą, czy jednak porażka przed czasem to dopiero hańba? Czy Marcin zaryzykuje, aby wygrać? Oto jest pytanie. No i drugie pytanie, czy po tej walce wejdzie do jeszcze jednej? Na tą chwilę myślę, że tak, ale przed nami jeszcze 3 minuty walki. Jeżeli ta walka zakończy się decyzją sędziowską, wielu kibiców będzie mocno zaskoczonych, wiele kuponów będzie utopionych. Początek bardzo podobny. Czy Byczek dogoni Torreadora? Lizak grozi tymi kopnięciami. Natomiast Marcin musi coś zrobić oprócz stania. No najlepiej to, co powiedziałeś, powinien przyjąć cios i wejść w rywala. To zresztą jest jakby najlepsza okazja, dlatego że rywal, chcąc uderzyć, musi skrócić ten dystans. To zresztą bardzo ciekawe, że na Andrzeja Fonfarę Marcin Najman rzucił się z lewym, prawym sierpowym, którym zresztą trafił, a na Lizaka nie widzieliśmy chyba jeszcze żadnej akcji powiązanej z sierpami. No chyba właśnie ta różnica wagi robi to właśnie, że no on jest nieuchwytny. Lizak na razie jest nieuchwytny. Tak, zauważmy, że jeżeli Marcin delikatnie się zbliża, to od razu Lizak właśnie szuka miejsca na to, aby pouciekać. Ale bardzo dziękujemy sędziemu, że tutaj mają panowie ostrzeżenie, muszą się bić. Ostatnio po takim ostrzeżeniu Lizak od razu poszedł w nogi. Zobaczymy, czy będzie kontynuował. Szczerze mówiąc, życzyłbym sobie tego. Jest, tak. Ale wybronił, jeszcze zdzielił go prawy. Tak, teraz Marcin gotowy na to był. No proszę. Ale troszeczkę tak rachitycznie się zabrał do tego wejścia. Nie było one takie pewne jak to pierwsze. Tak, wejście zdecydowanie było mniej przygotowane. Natomiast czas mija. W ten sposób nie da się wygrać walki, jeżeli chodzi o Marcina Najmana. Ja myślę, że ciekawym rozwiązaniem w wykonaniu Lizaka byłoby tu wysokie kopnięcie, a więc widzimy, że
Marcin broni ręką, czego się nie powinno robić, tych low kicków, i w tym momencie powinien iść od razu high kick. Pytanie jest oczywiście, czy Lizak kopie tak wysoko i sprawnie. Natomiast nie wiem, czy w jakimkolwiek pojedynku Marcina Najmana, gdzie przetrwał pierwszą rundę, widzieliśmy, żeby zadał tak mało ciosów, to naprawdę są pojedyncze uderzenia na cały pojedynek, jeżeli chodzi oczywiście o ciosy zadane rękoma. Dlatego też bardzo dobrze kondycyjnie wygląda na tą trzecią rundę. No Właściwie właśnie. już końcówkę. A więc jest w tej metodzie jakaś siła. 30 sekund. Czy Marcin Najman w końcu zaryzykuje? To już naprawdę ostatni moment. 22 sekundy. A to Lizak idzie do przodu. No właśnie, Lizak zaczyna rzucać uderzenia rękoma. No próbuje się Marcin zebrać sobie i ruszyć do przodu, ale... A być Niestety może... mam wrażenie, że tak wielką presję na Marcinie Najmanie wywarło to, że on chce walczyć z Adrianem Ciosem, że postanowił w ogóle w tej walce nie zaryzykować i poświęcić przegraną decyzją sędziowską tylko po to, żeby być zdolnym na wyjście do Adriana Ciosa. Ja właśnie to samo chciałem powiedzieć, że myślę, że Marcin ma na celu właśnie ten drugi pojedynek. No nie udało się Marcinowi dogonić ani raz Piotra Lizakowskiego. Że tych ciosów naprawdę ze strony Marcina było jak na lekarstwo. Z kolei mam nadzieję, że te kopnięcia Lizaka nie uszkodziły nogi Marcina i zobaczymy Marcina jeszcze w kolejnym pojedynku z Adrianem Ciosem. Wydaje mi się, że Marcin zrobił naprawdę wszystko, by do tego drugiego starcia doprowadzić. Jakby miał do niego nie wyjść, to czułbym ogromny zarzut. Widzimy zadowolonego z siebie Lizaka, no i dalej skupionego Marcina Najmana. Panie i panowie, mamy werdykt. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Piotr Lizak Lizakowski! No i oczywiście poza wygraną walką także hulajnoga elektryczna. Widzieliśmy jedyne akcje właściwie, które robił, no to robił Lizakowski. Była ta akcja chyba w drugiej rundzie, tak, kiedy dusił, kiedy obalał. No tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Słyszysz? Tak, to są moi fani, przyjaciele, rodzina, kocham was, cały sektor, wszyscy. Dziękuję bardzo. Panie i panowie, ten młody człowiek pokonał 41 kg cięższego rywala. Czy obawiałeś się tych wielkich ciosów Marcina Najmana, bo rozegrałeś to jak profesor? Oczywiście, że się obawiałem. Skłamałbym, gdybym się nie obawiał, bo no kurde, i takim jednym ciosem mógłby mnie odłączyć. A mówisz, rozegrałem to jak profesor. Profesor stoi tutaj, trener Mirosław. Gdy mam trenera Mirka, wiem, że taktyka, jak ją wykonam, zawsze przyniesie zwycięstwo. Trenerze, czy zaskoczyło trenera cokolwiek w tym starciu ze strony Marcina Najmana? Nic. Rozumiemy. Tak więc Lizak, jeszcze jedno pytanie. W drugiej rundzie byłeś bardzo bliski uduszenia Marcina, ale bronił się. Zaskoczyło cię to? No powiem szczerze, że dopinałem takie duszenia na takich ciężkich zawodnikach. Tu Marcin dobrze bronił, ale to nam pozwalało zadawać te ciosy, nabijać punktację sędziowską. Także coś za coś. Ale chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dostałem hulajnogę, bo ostatnio nie dostałem i teraz się cieszę. Panie i panowie, zwycięzca Lizak, wielkie brawa! A razem ze mną przegrany w tym starciu Marcin Najman. Tutaj proszę do kamery, Marcinie.
Natomiast odniosłem wrażenie, że ty chciałeś zrobić wszystko, żeby zachować jak najwięcej siły, aby wyjść do Adriana Ciosa. Czy to prawda? Tak, to też jest, to był jeden z elementów. Teraz muszę wrócić, obejrzeć nogę. Kondycyjnie jest wszystko całkiem dobrze, że ta walka jakby mogłaby się odbyć. Muszę tylko sprawdzić, bo Lizak faktycznie miał bardzo fajną taktykę z trenerem Bokickim, pracowali, że wchodzili mi na kolano. Obejrzę kolano, jak będzie wszystko grało, to jedziemy z tą spierdoliną. A czemu nie zaryzykowałeś w tym starciu? No właśnie o to chodzi, że ta szybkość Lizaka była tak duża, że każda moja reakcja, nawet moje podejście pod low kick, jego już nie było. No był bardzo szybki. No. Ciężko było mi zniwelować tą szybkość, ja się nigdy w życiu z czymś takim nie spotkałem. To pozwól, że zapytam Płock, czy wy chcecie dzisiaj jeszcze raz zobaczyć Marcina Najmana? Marcin, ja mam nadzieję, że po tym starciu, gdzie jednak tych ciosów było zaledwie kilka z twojej strony, ty wyjdziesz do tego starcia. Czy my możemy na to liczyć, że zrobisz wszystko, co w twojej mocy? Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Myślę, że w przeciągu 40 minut będzie ostateczna decyzja. Panie i panowie, Marcin Najman! A tutaj jeszcze powtórki. No i ten skok za plecy Lizaka, który powodował, że najbliżej właśnie Lizak był zakończenia walki przed czasem, ponieważ to duszenie tam wisiało w powietrzu, ale bardzo świadomie tutaj Marcin Najman się bronił. Powiedziałem parę zbyt łatwych słów, parę zbyt trudnych. Wiem, ile można zepsuć w ułamek sekundy. Jestem sumą kilku przeżyć i rozkmina. Wszystko, co mam, to tylko zbiegi okoliczności. Żyję w półamoku, nie wiem, czy drżę przed jutrem, czy to te dłonie na DualShocku. Może powinienem poszukać lokum tyry i dróg swych, żeby się ustawili. Witam Państwa bardzo, ale to Panie i panowie, dziękuję serdecznie za głos oddany mi ze studia. Już w tym momencie... Lecimy z kolejnym pojedynkiem i będzie to pojedynek niesamowity, niesamowicie też wyczekiwany. Zobaczymy, co za chwilę się wydarzy, kiedy Boro podejmie 10 różnych rywali! A więc... Zapraszamy samotnego wilka w tej walce. Przed wami człowiek, który kiedyś nagrał film i wrzucił go do internetu. Film stał się ogromnym hitem, ale chyba nikt nie spodziewał się, że finał tej historii będzie miał miejsce właśnie w klatce Cloud MMA. Za chwileczkę dowiemy się, czy przepowiednia się spełni. Panie i panowie, przed wami Rafał Boro Borkowski! MMA uratowało jego życie i teraz będzie miał swoją życiową szansę. Pierwszy raz przed taką publiką, nie tak jak każdy 1-1, tylko 1/10, tak jak w tym sławnym filmiku. Czy ma szansę wygrać i dotrwać do końca? Pytanie jest, jak się zaprezentują rywale. To zawsze było jakby najważniejsze, chociażby podczas takich pojedynków jak Kumitestu. Jacy będą rywale? Czy będą doskonale przygotowani? Pamiętam, że jeżeli chodzi o karate, no to musiały to być odpowiednie, czyli brązowe i czarne pasy, więc to już mówi, że musiał być pewien poziom. Jak tutaj był weryfikowany ten poziom, trudno mi powiedzieć, nie wiem. Jestem pewien, że tutaj Gawronek długo obmyślał razem ze swoim sztabem trenerskim strategię. Patrz, jak długo myślisz o Gawronku. Chłopak już nie walczył dwie walki. Boro. Tak, Boro. Ale się upił w pamięci. Ale dobry występ, tak. Bo Gawronek jest zawodnikiem zdecydowanie, którego warto zapamiętać. Boro oczywiście ze swoim sztabem na pewno długo myśleli nad strategią. Jestem pewny, że wyjdzie do tego pojedynku mocno przygotowany.
1 na 10. Przypomnijmy, walka i wszystkie będą się odbywać w K1 w małych rękawicach. Każdy z rywali będzie miał minutę. To jest sporo. A teraz poznajmy 10 śmiałków. No to mamy jednego, a teraz przyszedł czas na 10. Przywitajcie w pierwszej kolejności pierwszą piątkę przeciwników Bora. Pierwszym z nich będzie Alan Sanchez Stępień! Kolejny Gustaw Carvalho Ordyłowski! Fabian Banerski-Baner! Kacper Kapo Kurek! I numer 5 Krystian Świstak Bajor! Panie i panowie, show czas rozpocząć. Tutaj z boku wyprowadza naszych zawodników do utworu Młoda Krew. Młoda krew, niezłomnie daj mi bit, nie zmarnuję, daj mi bit. Trochę czuję, a ta krew już buzuje. Choć nie wyszukuję, to czuję tę swoją niemoc. Stawiałeś na mnie, ćwiczyć życie, cię to zbawić. Jasnego krewy, chuj waszej zawisłej wody. To ciężka praca sprawiła, że jesteś dzieckiem dobrym. Do młodych ludzi chodzi na koncertach w całym kraju. Droga na kumaty cały, to dziadek dobry kraj. Szacunkiem dla weteranów, przydany nasze drogi. Szacun dla każdego. I mamy już pierwszego rywala, Alan Sanchez Stępień. Przypominamy zasady. Każdy z rywali wchodzi na minutę, tak więc ten, kto jest wylosowany jako pierwszy, ma zdecydowanie najgorzej, ale jeżeli Boro 2 razy któregokolwiek z nich knockdownuje, to jest to koniec walki. Jeżeli Boro zostanie 2 razy knockdownowany w jednej rundzie, to również jest to koniec, ale łącznie Boro ma 5 knockdownów. Jeżeli którykolwiek z zawodników pośle go na deski i będzie to 5. raz w wykonaniu Bora, to Boro odpada, a ten, którego pokona, walczy do końca. Z jednej strony numer 8, 9, 10 ma zdecydowanie najłatwiej, z drugiej strony Boro naprawdę jest dobry i będzie ciężko go wyeliminować. Boro na 10? Zaczynamy! Panowie, ile według was dotrwa? Ja stawiam, że Boro tutaj strategią ogarnie cały pojedynek. Ja też raczej bym powiedział, że powinien przejść zwycięsko wszystkich rywali. Ale dużo zależy od tego, jak zachowają się zawodnicy z dziesiątki. No właśnie, i tutaj ja się sam zastanawiam, czy oni na przykład jakoś się umawiali jako grupa. No i myślę, że każdy z nich chce wygrać, każdy z nich chce być tym najlepszym, no bo można zastąpić Bora i walczyć do końca. Z informacji, których zasięgnęliśmy do tej pory, na pewno oprócz Bora wytrenowany jest numer 3, Fabian Baner. Poznajmy teraz pozostałą piątkę, która wejdzie na koniec. I Mateusz Max Szczypior!
właśnie obrażał naszych zawodników w formie roastu. Zobaczymy, czy jest tak samo dobry na pięści, jak był dobry na tym punchline'ach. Ciekawie się to wszystko zapowiada. Tak jak powiedziałeś, jeżeli każdy z nich będzie chciał wygrać, to myślę, że to sporo ułatwi Borowi. Natomiast tak sobie myślę, że gdyby chociaż piątka umówiła się i powiedziała kopmy Tylko w nogi. Zaczynamy! Ależ nabuzowany jest Alan. I od razu Boro wie, jak się bronić. Tak, odpowiedział serią uderzeń. Alan robi dużo przyruchów, on wie, że będzie walczył tylko minutę. Mocne uderzenia teraz od Bora. Tak, widzimy bardzo naładowany Alan, ale też tutaj bardzo dobra obrona Bora. Ale high kick! Ustał Boro! Ale weszło. Jestem w szoku, nie wiem, czy to doszło czysto. I to powiedzmy w pierwszej minucie walki. Natomiast pamiętajmy, jeżeli ktoś znakautuje Bora i bardzo się przy tym zmęczy, to potem będzie walczył z całą ręszą. To też nie jest proste. Alan Sanchez idzie do przodu, ma jeszcze 20 sekund, a Boro bardzo ładny lewy. No gdyby faktycznie tutaj zamienili się rolami, to by było naprawdę duża niespodzianka. No już końcówka tej pierwszej minuty. Co by było, gdyby Boro został znokautowany tym kopnięciem? Wtedy byśmy naprawdę byli w dużym szoku. Zmiana! Szybka zmiana, żeby tutaj Boro nie zdążył odpocząć. Przetrwał pierwszego zawodnika. Czas na Gustawa, a Gustaw zaliczył knockout podczas ceremonii ważenia. Zobaczmy jeszcze powtórki. Tutaj bardzo ładnie widzimy, że Boro potrafi się bić. Czekamy na powtórkę tego kopnięcia. Czy zdążymy przed pojedynkiem teraz? Ale jak on to ustał! Bardzo ładnie piszczelem trafił w głowę. Gustaw znokautował Lorda Szymasa i od razu biegnie do przodu. Od razu wymiana. Długie ma te ręce. Ależ wymiana. Ale bardzo dobra strategia chłopaków. Tutaj nie ma co kalkulować. Tutaj trzeba wchodzić. Szczęka wypadła. A Boro biegnie do przodu. Nie przejął się ty. Każdy chce wykorzystać te 60 sekund. Na razie panowie naprawdę agresywnie wjeżdżają w Boro. Ale też widzimy, że Boro na tą chwilę bardzo mądrze. Pruje powietrze Carvalho. Och, potężna jest ta prawa ręka Bora. Natomiast dużo energii na pewno kosztuje go każdy kolejny rywal, bo przy takim natężeniu walki nie da się po prostu nie zmęczyć. Tutaj, tak jak mówiłeś, każdy będzie chciał wygrać. Tu widać, że nikt nie kalkuluje. Nie ma zmowy, aby wspólnie działać. Tak, nie oszukujmy się, jeżeli w minutę dasz z siebie wszystko, to nawet nie... Oczywiście zdążysz się zmęczyć, ale to już nic nie waży, bo schodzisz, tak jak teraz. Czas na kolejnego. Fabian Banner, on podobno jest wytrenowany, przekonajmy się. No tutaj widzimy, że panowie dokonali szybszej zmiany. Jest to też dobra strategia, aby wybiegać z klatki i szybko wymieniać się z kolegą. Tak, i Fabian od razu do przodu ładnie skraca dystans, sporo ryzykuje. Ale ładna tam było te kolano, powtórka. Kolano od Bora. Dużo ciosów wchodzi z jednej i drugiej strony, ale Boro jest celniejszy i bije mocniej. Tak, tak, ładne kolana. O! Może będzie knockout. Ale to Boro może być stroną nokautującą. Bardzo ładnie w tym klinczu pracował kolanami. Tak, jeżeli przeciwnik jest niższy, to te kolana są bardzo dobrą bronią. Oj, dobrze, wstajemy. Tutaj nie ma knockdownu, tu było przewrócenie, nie można tak robić. Walczymy, panowie. Nie sądzę, żeby to była dobra taktyka Bora, że wszedł w taką dużą wymianę z przeciwnikiem, bo to naprawdę mocno go zmęczy. Kolano. I znowu klincz. Walczymy dalej. 10 sekund. Powinien klinczować. 10 sekund. Powinien Boro klinczować i zadawać te kolana, bo widzieliśmy, że no, robiły robotę. Tak, Banner się zmęczył, państwo tego nie widzą, ale my jako komentatorzy widzimy zawodnika numer 1-2. Oni są wycieńczeni, a walczyli tylko minutę. Boro przewalczył 3. Teraz Boro ma minutę przerwy dla siebie, a po chwili wejdzie czwarty Kacper Kurek. Boro jeszcze ani razu nie był na deskach. Ba, nawet nie było blisko, oprócz tego kopnięcia. Tak, te kopnięcie, które było w pierwszej minucie, było najlepszym ciosem, który doszedł do twarzy Bora. Natomiast na całe szczęście dla Bora nie spowodowało to jakichś reperkusji, przynajmniej na razie.
przysłowiowo połknął ten cios, nie zrobiło to na niego wrażenia. Cios, tak. Natomiast widzimy, że ciężko dycha. Kacper Kurek natomiast powiedział mi przed walką, że on za bardzo w życiu to nie ćwiczył. Jak był młodszy, to coś tam potrenował, ale tutaj miał tylko chwilę, żeby się przygotować. Jestem ciekawy, co pokaże ten zawodnik, a następny będzie Świstak. I to może być największe zagrożenie dla Bora. Jedziemy. No i oglądajmy Bora na robocie. O, już po pierwszym ciosie widać, że Kacper teraz trafił ładnym prawym. O, ale zainkasował lewy, zapomina o defensywie. Tak, tutaj może być knockout, bo widzimy, że ale Boro obrywa trafia. Kacper, dokładnie. Backfist. Widzimy takie mocne prawe, to nie są sierpy, to są weselniaki w wykonaniu Kacpra. Znaczy, mam wrażenie, że Kacper nie ma zbyt dużo umiejętności, ale ma na pewno charakter, bo mimo tego, że obrywa, idzie do przodu, wściekł się po jednym z uderzeń. Tak, tutaj Kacper wie, po co tam jest w tej klatce i stara się dać z siebie wszystko. To dobrze dla całej reszty zawodników, bo potwornie wymęczy Bora. Kacper chce się bić. Tak, zaprasza Bora do większych wymian. Najprawdopodobniej Boro przetrwa i czwartego zawodnika. No ale widać, że Kacper się już zmęczył. Tak, i to koniec, czas na piątego. Jeżeli przetrwa, to przejdzie już przez połowę. Tak jak wspominaliśmy, Krystian Świstak-Bajor trenował wcześniej MMA. I także szybka wymiana. I lecimy. Wiem, że Krystian będzie chciał od razu wlecieć w rywala, zobaczmy to. Powoli, coraz bliżej. I od razu mocna wymiana w klinczu. Dużo tych uderzeń na korpus rywala, to na pewno wymęcza, szczególnie kiedy jest już zmęczonym. Teraz lewy sierpowy wszedł od Bora. Ale bardzo dobre również są te ciosy właśnie na korpus, o czym wspomniałeś, to też również bardzo męczy przeciwnika. Wow! Ale weszły dwa prawe! Czy Świstak skończy Bora? No z całą pewnością te ciosy mogły zaskoczyć. Tak, oj, zdecydowanie wycieńczony jest teraz Boro. Kanonada uderzeń. Pięknie się skręca tu Świstak, na pewno też się wymęczy, ale musi próbować. Ale bombardowanie. Boro jest bardzo twardy. Musi klinczować Boro. Ale oddajmy, Boro naprawdę twardo to wszystko znosi. Świstak ma ostatnie sekundy. I nie zdążył. Boro przetrwał, naprawdę wielkie brawa, ale współczujemy mu tego, że teraz będzie walczył z kolejnymi 5 rywalami. Jak on to ustał? To było naprawdę fantastyczne, jak rosyjski tank pchał się do przodu. Jak widzieliśmy, nie dosyć, że się pchał, to jeszcze zadawał czyste, soczyste uderzenia. Natomiast Lord Szymas... Oj, ale się wbił! Lord Szymas był znokautowany na ważeniu. Szybko wstał, chciał się bić dalej, miał dużą zadymę. Teraz może się wykazać i się wykazuje. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy Boro... Tak, Boro chyba już powoli klęka. Czy nie lepiej dla Bora, gdyby teraz odbyło się liczenie? Miałby troszkę sekund na to, aby dojść do siebie. A Lord Szymas idzie po knockout. Myślę, że tutaj na Szymona mało zawodników stawiało, że to on będzie właśnie knockautującym Bora. Ale widzimy, że jest na dobrej drodze do tego. Jeszcze 30 sekund, następny Marcin Szwed, który trenował boks. Oj, ciężko będzie Borowi, zbijamy doping! Mnóstwo uderzeń od Lorda Szymasa. Tak, Lord Szymas stawia z całą pewnością na intensywność, nie na jakość. Ale jak widzimy na już zmęczonego rywala, ta taktyka I koniec. sprawdza się. Koniec tej rundy. Teraz chyba będzie miał minutę dla siebie Boro. Powiedzmy sobie szczerze, wielkie serce do walki ma ten chłopak, że jeszcze jest w stanie walczyć, bo on się ledwo trzyma na nogach ze zmęczenia. Tak, widzimy potwornie zmęczony. Świstak oraz Szymon Patyna zrobili sobie z niego po prostu worek treningowy, a tu jeszcze 4 chłopa. Tutaj wielkie brawa szczególnie dla Świstaka, który tymi mocnymi najpierw ciosami na korpus odwrócił jego uwagę i na pewno również zabrał mu sporo tlenu, a potem te sierpy bardzo ładnie. No i właśnie, czasem może się okazać, że zwycięzcą okaże się nie ten, który
przyczynił się najbardziej do tego, że no, rywal mocno nadkruszony. A niestety dla Bora w tym momencie w klatce jest Marcin Szwed. Tak jak wspomniałem, trenował pięściarstwo, jest wysoki, jest ciężki. No nie wygląda to dobrze. Boro, trzymaj się, trzymamy kciuki. Czy Boro da radę przetrwać? Oglądajmy. I ładnie, Szwed. Odgryza się Boro, ale widać, że dużo mocy ma w swoich ciosach Szwed. Bardzo dobrze, Boro teraz odchodzi cały czas do tyłu, łapiąc właśnie sekundy bez przyjmowania ciosów na głowę. Natomiast widzimy różnicę w natarczywości. Szwed nie atakuje aż tak mocno jak pozostali rywale, ale atakuje mocniej. Znaczy atakuje cięższymi ciosami. Tak, tutaj nawet ten lewy prosty widzimy, że zrobił wrażenie na Borze. Natomiast 30 sekund zostało. I znowu lewy. Pięknie bije ten lewy prosty. Oj, mam wrażenie, że będzie miał niedosyć Marcin Szwed, jeżeli teraz nie przyspieszy, bo te 40 sekund mógł zrobić więcej. Och, bardzo ładna ta prawa ręka. I niestety, mimo naprawdę niezłej techniki, większe szkody wyrządził Borowi Lord Szymas, który nie umiał się do końca bić, a po prostu się na niego rzucił. No i to koniec! No to nie była dobra taktyka. Weszło oczywiście tam parę bardzo mocnych uderzeń, ale mógł też chwilę odpocząć, będąc odroczym. A teraz Denis Stona-Zakrzewski, zdecydowanie najcięższy zawodników. Tak, tutaj jest potrzebna lawina ciosów. Już mniejsza o jakość tych ciosów, tu potrzebna jest ilość. Dokładnie. A ze strony Bora no, przydałaby się jakaś soczysta kontra, która no, ustawiłaby sobie cały ten pojedynek. Wiadomo, że zawodnik, który padnie, który chociaż jest knockdown, nigdy nie jest już tak bardzo niebezpieczny. Tutaj próbuje kopnięciami Denis Stona. Ale pamiętajmy właśnie, że Boro jeszcze nie był ani razu liczony, czyli on te liczenia może również wykorzystać. Tak, teraz pięknym prawym trafił Boro. Cały czas na cofce, a przypomnijmy, takie uciekanie też naprawdę męczy. No męczy, natomiast no, najważniejsze, nie odbiera tych uderzeń. To chyba ten akurat tutaj pojedynek dużo da Borowi. Teraz kolano i obrywa Boro, ale przetrwał i teraz Radosław Radar-Kalisz. Panie i panowie, 9. zawodnik znany ze swoich telefonów, ze swojego mocnego języka. Jest mocny w gębie, czy będzie mocny w klatce? Zobaczmy, to on zmiażdżył Nikitę. Boro przestał dawać się zamykać pod siatką, co jest bardzo istotne dla tego pojedynku. Oj, oberwał tutaj Radar. Ma taki ciekawy styl Shaolin. Bo tu trzeba atakować głowę przede wszystkim. Dużo przeruchów ze strony Radara, ale mało ciosów. Mało. Ja właśnie tak patrzę, co tu odstawia i faktycznie jakby z klasztoru Shaolin go wzięli. Radar musi zacząć bić pięściami. Tak, jeżeli tak, no to dla Bora doskonale. O, teraz wymiana. No muszą zamykać Bora pod siatką. Jeżeli to im się nie udaje, to Boro bardzo mądrze się wycofuje, unikając ciosów. Low kick od Radara. Myślę, że dobrze by było akurat na tym przeciwniku zrobić właśnie jakiś knockout, bo widzę, że jest taka szansa. No tylko też wchodzi tutaj w grę te potworne zmęczenie. I teraz, panie i panowie, 10. 1 z 10 Boro. Wytrzymał tylu już rywali. I już za chwilę ostatni Mateusz Maws-Szczypior. Albo odbierze Borowi wszystko i zwycięży, albo Boro będzie wygranym. Jedziemy! Szans było 10, została ostatnia. Oj, mocno tutaj się zabiera. Ale Boro też już wie, że to jest ostatnia minuta. Czy Boro wytrzyma? 1 na 10, 45 sekund. Bardzo mocno wbija się. Szaleńcze wręcz ataki. Obszerne te sierpy. Później backfist ze strony Bora, ale dużo ciosów w wykonaniu Mawsa, tylko że one nie dochodzą. Pół minuty do końca. Potwornie zmęczony Boro. Najwyższy poziom agresji chyba z tego, co tu widziałem.
Mavs jest wściekły, mocno atakuje, ale nie wyrządza dużych szkód. Boro walczy sam ze sobą, 20 sekund. High kick! Ale na szczęście była zasłona. 10 sekund do końca. Czy Boro wytrzyma? Panie i panowie, to już jest końcówka. Chyba da radę. Chyba da radę. I tak jak w legendarnym filmie. Jest, wytrzymał, brawo. Boro wygrywa walkę z 10. Brawo, brawo, brawo. Nie ma chyba osoby, która mu nie kibicowała w tym wszystkim. Bardzo trudne, wycieńczające starcie, ale ten chłopak dał radę. A więc na całe szczęście spełniły się nasze przewidywania i oczekiwania. A dużo można było wygrać. Obstawiając w bookmacherach, kurs był naprawdę bardzo wysoki. Mało kto wierzył, że tych 10 gości nie da rady go znokautować. Ba, nie było nawet jednego knockdownu. Ale bardzo ciekawa formuła. Ja chcę więcej. Kornik, może ty? Jak najbardziej. Czas na oficjalne ogłoszenie werdyktu. Panie i panowie, Boro zwycięża. Widzimy, że 10 już w klatce. No i oczywiście potwornie zmęczony, ale zwycięski Boro. Ja także uważam, że ta formuła jest ciekawa, że no i tu nawet pokazane jest, że w tych freak fightach ciągle próbuje się wymyślać nowe formuły, nowe ciekawostki. Na bałnicę od 10 rywali Rafał Boro Borkowski! Piękny obrazek wzajemnego szacunku. To nawet było widać podczas tego ostatniego pojedynku. Ten gość, który taki bardzo agresywny był, ale proszę, jak po pojedynku potrafił zachować. I panowie, przed ekranami oraz cały Płock, Boro wytrzymał starcie z tymi 10 byczkami. Panie i panowie, wielki hałas dla zwycięzcy! Boro, miałeś dużo problemów, było bardzo ciężko, ale gratuluję charakteru i wytrwałości. Cytując klasyk, jak ty dałeś radę? No nie wiem, sam. Było bardzo ciężko. Szacunek dla nich. Postawili twarde warunki. Mimo mojego większego doświadczenia, jednak ich świeżość zrobiła swoje. I szacunek dla wszystkich. Naprawdę. Czy miałeś jakiś kryzysowy moment, bo przypomnijmy, panie i panowie, nawet raz nie leżałeś na deskach. No już tak kryzysowo od drugiej rundy się czułem. Też tak trochę publiczność. Pierwszy raz miałem okazję walczyć z taką wspaniałą publicznością, z taką ilością osób na hali. I naprawdę mega przeżycie. Bardzo dziękuję dla organizacji, że dała mi szansę, że spodobał mi się pomysł walki z 10. Nie wiem, czy by Akademia Chaser i tak wyszła bez tego pomysłu, być może, ale naprawdę szacunek dla tych ludzi. Który chętnie podejmie takie wyzwanie. No sam bym był ciekawy, gdybym ciebie mógł obejrzeć. O, i tutaj mamy powtórkę tego high kicka. Tutaj kolana w wykonaniu Bora. Jak słyszeliśmy, już od drugiej rundy było ciężko. Tak, i tutaj widzimy jeszcze te sierpy. Ale jednak hard ducha, charakter.
To cechy, które, jak już mówiono, nie można nabyć podczas treningu, z tym trzeba się urodzić i z tym właśnie urodził się Rafał Boro. Dziękuję. Panie i panowie, myślę, że po tych wrażeniach jesteśmy gotowi na kolejny pojedynek. Jeszcze specjalny komunikat od Denisa Tony Zakrzewskiego, który chciał podziękować Jarkowi Paszy za uratowanie życia. My także dziękujemy za takie piękne pojedynki i lecimy z kolejną walką! Lecimy w takim razie z kolejnym pojedynkiem, a pierwszym wojownikiem będzie potężny wojownik, uliczny bijok, zaciętość, charakterność, determinacja. Młody, gniewny, który będzie chciał pokonać dzisiaj wielkiego mistrza. Przed wami Remigiusz Gruchała! Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany. Za kurewskie zagrywki każdy lamus przekopany być powinien. Kto jest winien, niechaj rzuci kamień. Jak jesteś prawilniakiem, to kacz i zaćpanie. Z ulicy sprawozdanie, czy dbanie o podwórko. Jak okradasz kolegów, to jesteś zwykłą kurwą. Tak było, jest i będzie dla mnie. Po świata graniec, co drugi na ulicy, to zwykły farbowaniec. Schowaj się. Panie i panowie, mamy dla was niespodziankę. Dopiero minęła pierwsza połowa gali. Tak, dopiero 6 starć i jeszcze 6 przed nami. To tych 6 najlepszych, najważniejszych. A pierwszym z nich pojedynek byłego pretendenta do Mistrzostwa Świata w boksie w wadze ciężkiej Alberta Sosnowskiego z Remim Gruchałą, młodym, gniewnym, który jest lżejszy, mniej doświadczony, dużo młodszy, choć to akurat atut, ale wyjdzie i po swoich walkach na gołe pięści będzie toczył naprawdę bardzo mocne starcie z Albertem Sosnowskim. Tak, mamy tutaj walkę po kolei. Tak jak powiedziałeś, Remi młody, gniewny, a Albert wielką zagadką jest. Wielka zagadka, forma Alberta. Oczywiście mamy nadzieję, że zobaczymy go w jak najlepszej. Niech pokazać Albert, przekonamy się, bo to, co pokaże Remi, to my już wiemy, moi drodzy. Przede wszystkim wielki charakter, nieustępliwość, ciągłe parcie do przodu. On, kiedy stoczył jedną z swoich walk na Gromdzie, był tak zakrwawiony i tak obity, że aż było go ciężko rozpoznać. I pamiętajmy również, że tutaj mamy zamiast ringu klatkę, a zamiast dużych mieściarskich rękawice do MMA, także też ten krok bliżej ulicy. A jego przeciwnikiem będzie prawdziwie legendarne nazwisko w świecie boksu. Dzisiaj po raz pierwszy w świecie freak fightów przed wami Albert Dragon Sosnowski! Jest chęć, jest wizja, jest wiara. Teraz wystarczy tylko się postarać. Jest zawał, jest pasja i wytrwałość. To jest determinacja, by osiągnąć doskonałość. Jest siła, jest wiedza, doświadczenie. Właśnie tak spełnia się marzenie. Gdybyśmy walczyli 10 lat temu, to Albert Sosnowski by mnie zabił. To są słowa Remiego. I powiedzmy sobie szczerze, dokładnie 10-15 lat temu Albert był w najlepszej formie, dzięki której walczył z Kliczko. Ciężko w to uwierzyć, że teraz jest tak mocno skreślany przez bukmacherów. Natomiast wydaje mi się, że sporym błędem ze strony Alberta, jeżeli to oczywiście prawda, bo to jego słowa, są to takie słowa, że nie walczył w ogóle w małych rękawicach, ba nawet w nich nie sparował, bo uznaje, że małe rękawice bokserskie wystarczą, a to bardzo często gubi pięściarzy w walkach na małe rękawice.
Tak, no tutaj to, jeżeli tak rzeczywiście było, to duży błąd Alberta, ponieważ te małe rękawice robią różnicę. Tutaj ta podwójna garda, na przykład, którą bokserzy często unikają ataków przeciwnika, przyjmują ciosy, no nie jest tak szczelna. No to już widać podczas na przykład One Championship, gdzie zawodnicy boksu tajskiego walczą w małych rękawicach, że kompletnie zmieniają styl walki. Ten styl walki jest dużo bardziej ofensywny, właśnie oparty na ataku, a nie tak jak kiedyś właśnie stanie i bronienie tą podwójną gardą. Oprócz tego Albert walczy w sposób taki bardziej stonowany, spokojny, natomiast Remi to huragan, tornado ciosów, które wpada w rywala. Jeżeli Albert na przykład zasłoniłby się korzystając z podwójnej gardy, a Remi wpadłby w niego jak w swoich poprzednich rywali, no to się może skończyć szybko. Tak, i pamiętajmy też, że tutaj te małe rękawice troszkę pomagają też pięściarzom takim z ulicy, tak to nazwijmy, ze względu na to, że można zadawać całą powierzchnią rękawicy. Można również uderzać nasadą. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy tego starcia. Boks, małe rękawice, 3 razy 3 minuty. 9 cm wyższy Dragon, ma 1,90 m, waży 11 kg więcej. Różnica w doświadczeniu sami Państwo widzą. 55 walk w wykonaniu Alberta, tylko 2 w wykonaniu Remiego, ale faworytem bukmacherów Remi jest gargantuicznym. Czasami mówię, że proszę nie mrugać i tym razem też tego użyję. Panie i panowie, to się może skończyć szybko. Oglądamy! Remi, odwrotna pozycja. I zobaczmy. Tak, od razu naciska w swoim stylu. Dokładnie, już 2 mocne bomby zainkasował Albert, a Remi ciągle idzie do przodu. Tak, ale też Albert nie trzyma gardy. Pod siatką. Dał się bardzo łatwo zamknąć pod siatką. Oj, myślę, że jest zaskoczony takim przebiegiem spraw. Przede wszystkim różnica w szybkości. Teraz trafia Albert pięknie. prawym, ale obrywa również sierpowego. To będzie bitka. Albert zalewa się krwią, dostaje lewy sierpowy. Kolejny lewy, bardzo dobry lewy w wykonaniu Remiego. Ale też umieszcza te ciosy Albert. Być może one nie robią aż takiej roboty jak te Remiego, ale widzimy krew na twarzy jednego i drugiego. Bardzo ciekawa walka, ciekawa chociażby z tego względu bokser kontra ulicznik. Ale też niezwykle w ogóle nie ma, jest ciągła wymiana. Natomiast Albert w tej pierwszej fazie, mimo że sporo przyjął, to jeszcze żaden cios nim mocno nie wstrząsnął. Może teraz? Pięknie! Remi właściwie rzuca te ciosy jak karabin maszynowy. I szybko się przez to może zmęczyć. Dopiero minęła minuta, a on tych uderzeń zadał naprawdę bardzo dużo. Tak, kondycja w tym pojedynku na pewno będzie miała znaczenie. A pięściarze biją się przecież po 12 rund na tym najwyższym poziomie. No i ze znacznie krótszą przerwą. Wydaje mi się, że Albert jest trochę wstrząśnięty po tych atakach. Natomiast mam wrażenie, że to, co najmocniejsze miał Remi, już mógł wystrzelać. Tak, już widzimy, że te ręce troszkę inaczej pracują. Są szybkie, ale nie tak szybkie jak na początku. Ale ciągle dociska, ciągle idzie do przodu. Oj, nie może Albert dawać się zamknąć na siatce. Piękny lewy sierpowy Alberta Sosnowskiego. Tak, Albert tu mimo wszystko jest ciągle niebezpieczny. Widzieliśmy te kontry przepiękne. Mieliśmy pytanie o formę Alberta i widzimy, że forma jest dobra. On tutaj nie przyszedł po Piękny wypłatę. lewy i teraz to on goni Remiego. Tak, tak. Oj, kolejne ciosy przyjęte przez Alberta, ale... Lewy, prawy na prawy w tym razem. I teraz to Albert goni Remiego. Tak, zamknął go przez chwilkę, ale nie dokończył akcji. Panowie wspominali, że to będzie walka wieczoru i faktycznie trafia Sosnowski! Co to było? No powiem szczerze, że teraz wielu straci swoje kupony, ależ tutaj jest wiele osób w szoku. Gleba nie wierzy, pokazuje mi podbródki. Tak, tak, kupony w zagrożeniu. Kupony w strachu. I co teraz pokażą dalej? Remi wściekły idzie do przodu, koniec rundy i nie wiem, czy tym knockdownem po prostu Albert nie odwrócił tego wszystkiego, co działo się przez poprzednie 2,5 minuty. Fantastyczny bój. Tak jak oczekiwałem, tak też jest.
Przede wszystkim mówiliśmy, że nie wiemy, w jakiej formie wyjdzie Albert. Tu już widzimy, jest dużo wolniejszy, ale jest ciągle celny, a przede wszystkim jest bardzo odporny i bije z ogromną siłą. Tak, tutaj ta odporność na ciosy Alberta naprawdę stawia go powolutku jako faworyta tego spotkania, ze względu na to, że widzimy, że Remi pod koniec rundy był już mocno zmęczony. Myślę, że wiele osób jest w szoku, jak dużo wytrzymał Dragon, aż w końcu sam posłał na deski. Czyli to jest kolejny raz, oczywiście to się jeszcze może zmienić, kiedy to prawdziwy sport wygrywa z ulicą. Widzimy teraz potwornie zmęczony Remi. No i ten knockdown na koniec. Tam w tej głowie na pewno jeszcze szumi. Ten prawy świetnie przestawił szczękę Remiego. I spójrzmy teraz na Alberta. W przeciwieństwie do swojego przeciwnika stoi, nie siedzi. I wygląda naprawdę na świeżego. Ale mimo wszystko jeszcze nie przekreślałbym Remiego, dlatego że oglądałem jego pojedynek na Gromdzie. Bardzo, bardzo krwawy bój. Oczywiście. Nie wiem, czy jeden z najbardziej krwawych. I myślę, że tutaj dopóki nie ubije go Albert, to ciągle tam... Na pewno walczył do końca, bo charakteru ma za kilka osób, ale Albert udowodnił na początku, że on też ma potwornie wielką wolę walki. I sądzę, że też te 11 kg może tu robić różnicę. Właśnie dlatego Albert wciąż stoi po tylu mocnych przyjętych ciosach. Jedziemy dalej. Czy dalej Remi będzie tak mocno atakował po tym knockdownie? Zobaczmy. Ja myślę, że nie ma wyjścia. Chyba z troszeczkę większym szacunkiem podszedł teraz do Alberta. Ale widzimy, że szuka Remi tych mocnych wymian. Ale przy tym zejściu znowu zainkasował dwie bomby Remi. Mocne uderzenie przyjął Remi. Przyjmuje kolejne. Sporo widzi Albert Sosnowski. Tak, w swoim arsenalu używa tej prawej ręki, prawego prostego, który jest bardzo dobry, ale również lewego sierpa. Teraz trafił prawym Remi, ale piękna odpowiedź Alberta. Oj, chyba doszło. Tak, na chwilę widać było, aż zrobił 2 kroki do tyłu. Ach, po raz kolejny ten prawy prosty ląduje na głowie Remiego. Mamy przepiękną bójkę kanonada ciosów Alberta. Zamyka Sosnowski swojego rywala, widzieliśmy coraz częściej. Ciągle do przodu, teraz odpowiedź Gruchały. 44 lata i naprawdę doskonale spisuje się tutaj Albert Sosnowski, a Remi Gruchała jest bardzo odporny, idzie ciągle do przodu. Mimo tej krwi on chce wciąż wygrać. Potężnie rozbita twarz Remiego. Oj tak. Pomimo, że przyjął wiele z tych ciosów Sosnowski, to one spływają po nim. Natomiast widać, że to waży, widać i leży. Kolejny knockdown. I teraz zacznie się problem, bo mimo dużego charakteru ciężko jest przewalczyć pojedynek, kiedy kondycja już upada, jesteś cały pocięty, nie wiadomo jakie tam są kontuzje. No cóż, i już wiesz, że twój rywal nie padnie po żadnym uderzeniu raczej. Jeżeli nie ma paliwa, to żadne... Koniec pojedynku! Ci, którzy go skreślili, powinni teraz naprawdę mocno przepraszać, a właściwie to i tak już pokonuje młodego, gniewnego Remiego Gruchałę. Wow! Wrócił po naprawdę długiej przerwie. No i tutaj ten stary lew, pożar tego młodego. Na kolana niedowiarki i przepraszać. No widzimy, świętowane dzisiaj będzie. Świętowane, chociaż jak widzimy, no troszeczkę tych obrażeń mimo wszystko widać także na twarzy. Z ringu jest właśnie ta odporność, ponieważ no niestety podczas tych bojów ta głowa jest naruszona i to ciężko. Tutaj jak widać zdała egzamin. Widzimy jeszcze te ostatnie momenty walki. Zaskoczył naprawdę bardzo wiele osób Albert Sosnowski. No i ciekawy jestem, kto będzie kolejnym rywalem Alberta, no bo chyba po takim występie należałby się kolejny pojedynek. No i czy to będzie znowu pojedynek kogoś z gromdziarzy, no bo chyba będą chcieli się tutaj zemścić. Tak, mam nadzieję przede wszystkim, że na kolejny pojedynek Albert Sosnowski nie będzie nam kazał czekać tyle lat, od ostatniego pojedynku minęło. I tak, tutaj jakiś gromdziarz. No przydałby się.
zapraszamy odważnych. Odważnych tam nie brakuje, więc myślę, że szybko ktoś skoczy. Zwycięzcą walki przez techniczny knockout w drugiej rundzie Albert Dragon Sosnowski! Panie i panowie, wiele osób nie wierzyło, wiele osób skreślało, a ty, Albert, zamknąłeś usta wszystkim krytykom. Panie i panowie, proszę o wielkie brawa, Albert Sosnowski! Na sam początek, tak jak podczas programów pytałem cię o to, czemu tak cię ludzie skreślają, ty miałeś na to odpowiedzieć, odpowiedziałeś w klatce. Czy chcesz coś jeszcze dodać słowami? Witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za świetny doping. Fajnie, że jesteście na tej imprezie, ale na początku chciałem podziękować Remiemu za naprawdę twardą walkę od początku. Był wielki szacunek, pod koniec już skończyła się gra słów. Widziałem, że chciał ze mną wygrać, był przekonany. Twarde spojrzenie całego team. Trzymał naprawdę kciuki, mieli sposób na walkę, ale na szczęście spryt, doświadczenie wygrało. To, że jestem jeszcze w treningu, spowodowało, że jednak potrafię przytrzymać też huraganowy atak i znaleźć ten moment, kiedy można przełamać przeciwnika, i to zrobiłem. Dzięki wam wszystkim, że jesteście. Pamiętajcie, jak jest Dragon, to jest ogień. Pokazałeś ogromną wytrzymałość, bo na samym początku były problemy, ale kiedy przetrwałeś te najcięższe chwile, okazało się, że ty masz naprawdę kowadło w pięściach i nawet Remi, słynący z tego, że jest w stanie wytrzymać bardzo dużo, no już na końcu nie dał rady. Powiem szczerze, naprawdę Remi też tym swoim huraganowym atakiem ma naprawdę bardzo mocne ciosy. Nie były one precyzyjne, w boksie polega wszystko na precyzji, ja jednak też jestem 10 kg cięższy i to było widać różnicę, że Remi jednak pod moimi ciosami się łamał. Jakby ważył tyle samo co ja, to mógł być skutek odwrotny. Jednak te 10 kg, te moje doświadczenie, umiejętność przytrzymania ciosów spowodowała to, że później te moje ciosy jednak łamały Remika. No i Remi walczył do końca. Pewnie jeszcze bym mógł, ale jednak myślę, że po tej ostatniej walce w Gromdzie wspólnie razem ze swoim narożnikiem uznał, że walkę i tak nie uda się zmienić werdyktu i stąd to porażka, ale wielkie brawa. Dzięki, że tu z wami mogę być. Pozdrawiam was wszystkich. Jeszcze, Albert, ostatnie pytanie, ponieważ przypomnijmy, Marcin Najman nazwał waszą walkę eliminatorem do tego, żeby na następnym starciu zawalczyć ze zwycięzcą. Czy ty dalej po takiej potyczce chcesz walczyć z Marcinem Najmanem? Powiem szczerze, że dzięki tym kilku dni tak się z Marcinem znowu polubiłem. Jest świetnym facetem, naprawdę rozumiem jego podejście i bardzo się lubimy, ale czemu nie? Teraz kolejna Marcina, myślę, że to będzie łatwiejsza robota, więc Marcina każdy bierze, więc ja też bardzo chętnie, jeżeli on się zgodzi. Panie i panowie, Sosnowski kontra Najman, wy chcecie tego? Wielkie brawa, Albert Sosnowski, gratulujemy! A razem ze mną Remi Gruchała. Remik, nie ma co, głowa do góry, bo pokazałeś kawał charakteru, starałeś się walczyć do końca, po prostu był tak twardy, że mimo tych mocnych huraganowych ciosów wytrzymał. Wiesz co, na początek chciałem podziękować wszystkim, którzy przyjechali, przeprosić. No i co, wiesz, nie chcę się tłumaczyć. Siadły mi nogi, miałem straszny stres i coś się zagrało dzisiaj. A bił mocno, no co, jednak byłem mistrz świata, nie? Zdecydowanie tak. Czasami są takie walki, po których nie ma się co przejmować, bo rywal był tak mocny, a ty i tak pokazałeś wielki hard ducha. Brawo, chłopaku, bo naprawdę nie było źle. Dzięki, przepraszam wszystkich. Dziękuję, że przyjechaliście. Dziękuję, że oglądaliście. Co, wrócimy silniejsi. Jasne, że tak. Remi Gruchała, panie i panowie, a już za chwilę w tej klatce wielka walka. Tomek Sarara kontra Dawid Crazy Załęcki. Bierze to na miękko, ten co dobrze wie co robi. To różne drogi, tak jak różne charaktery. Lecz oto tu w tym woli byłem żywym, gdybym szczery. Nie ma bariery, której nie można pokonać. Wystarczy w siebie wierzyć i przeszkoda się chowa. Zdobędę ile zdołam się nauczyć. I tutaj jeszcze raz te fantastyczne akcje Sosnowskiego. Zobaczmy, jak potężne zadawał ciosy z prawej ręki. To chyba był potrójny
prawy prosty, wszystko doszło, no ciężko naprawdę ustać po takich uderzeniach. Konia z rzędem temu, kto po pierwszej... Panie i panowie, zanim przejdziemy do niesamowitych walk, które jeszcze nas dzisiaj czekają, mamy równie niesamowitą wiadomość, a właściwie równie niesamowitego gościa, ponieważ dostałem informację, że jest z nami królowa dolarsów Caroline Derpieński, która chce wejść do klatki i powiedzieć parę słów. Także panie i panowie, przywitajcie ją bardzo gorąco, Caroline Derpieński! Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Cześć, dzień dobry. Hej, witam cię serdecznie, Caroline. Bardzo miło cię gościć w klatce Cloud MMA, no ale dzisiaj oczywiście jeszcze nie żeby powalczyć, tylko żeby coś powiedzieć. Czy miałaś okazję usłyszeć, co powiedziała na twój temat i na temat potencjalnej walki z tobą Laluna? Wiesz co, nie chcę tego słuchać, kochani. Witam serdecznie wszystkich w ten dolarsowy wieczór! Witam wszystkich na gali Cloud MMA 2. A z tej strony wasza ulubiona, oczywiście, Caroline Derpieński! No coś mi podpowiada, że Płock chyba bardziej lubi złotówki niż dolarsy. Dobrze. Powiedz mi w takim razie, Caroline, jeżeli chodzi o walkę potencjalną z Laluną, albo jeżeli chodzi o walkę w ogóle, z kim widziałabyś się w klatce? No bo myślę, że ludzie chcieliby to mimo wszystko zobaczyć. Także ja ci zabieram mikrofon, bo mam jedno ogłoszenie. Kochani, nie jestem tutaj przypadkiem. Wiemy, że kocham wyzwania. Chcę zostać prezydentem, astronautą, ale również przed chwilą wydarzyło się coś bardzo spontanicznego. Także, kochani, dołączam do rodziny Cloud MMA! Panie i panowie! Czy... Ja widziałem, jak wychodziła ze mną tarasą, się uśmiechu nie zapomnę, poprawą mina, stupa norma, towarzysze, parlament hasło, dziś jest nasze jutro, nie ma nigdy zatrzymana. Ja widziałem. To, co jest niesamowite, to, co jest najpiękniejsze, to jest to, że to wszystko dzieje się na żywo i wasze reakcje są zawsze mile widziane, kiedy są szczere i spontaniczne. Także, panie i panowie, przygotujcie się na kolejną potężną walkę. Pierwszym z zawodników będzie człowiek, który do świata freaków wchodził jako ojciec znanego syna, ale swoimi poczynaniami w klatce udowodnił, że jest prawdziwym gigaczadem. Podejmuje każde wyzwanie, walczy efektownie i efektywnie. Będzie miał bardzo trudnego rywala, ale na pewno da z siebie wszystko. Panie i panowie, przed wami Dawid Crazy Załęcki! Żeby przedstawić Państwu, jak wielki charakter ma Dawid Załęcki, powiem tylko kilka rzeczy. Na 4 dni przed walką, a właściwie na 3 dni przed walką zmienia się jego rywal. Ma do wyboru słabszego przeciwnika albo najmocniejszego, jakiego da się wybrać w Polsce. Wybrał najmocniejszego.
Prawa logiki pokazują, że jeżeli masz wyjść do klatki z Tomaszem Sararą, który ma 38 lat, jest w szczycie swojej formy, ma 53 pojedynki na koncie, pokonywał najlepszych, waży od ciebie 12 kg więcej, jest mistrzem K1 i bierzesz taki pojedynek mając 46 lat i 4 pojedynki, to naprawdę to jest wręcz szaleństwo, ale to pokazuje... Musisz być crazy. Musisz być crazy. Naprawdę Dawid Załęcki pokazał tutaj kupę woli, choć nie ukrywam, że wiele osób boi się o jego zdrowie po tym pojedynku. Ja pierwsze żałuję, że nie ma Dula Bannera. To chyba naprawdę i sam Dawid na pewno także, bo to by była piękna promocja dla niego. Bić się z legendą, a dostaje tą... Wyzwanie na pewno większe, trudniejsze. Zobaczymy, jak Crazy sobie z nim poradzi. Powiem szczerze, że dużo mężczyzn, właściwie to wszyscy chcieliby tak wyglądać w wieku 46 lat. Będzie no, budowa fantastyczna. jeden z najlepszych zawodników sportów uderzanych w naszym kraju. Człowiek, który jest potężnym faworytem tej walki, mimo że dołączył do niej na ostatnią chwilę. Zobaczymy, co zaprezentuje w klatce z przeciwnikiem, który postawi mu twarde warunki. Przed wami Tomasz Sarara! Kolejnym kiepskim singlem i tak śmieją się z plecu. Co łyka chujowiznę, znów poczęstują scenę. Kolejnym kiepskim singlem i tak śmieją się z plecu. Co łyka chujowiznę, znów poczęstują scenę. Kolejnym kiepskim singlem i tak śmieją się z plecu. Co łyka chujowiznę, znów poczęstują scenę. Kolejnym kiepskim singlem i tak śmieją się z plecu. Co łyka chujowiznę. Dla Tomka Sarary wziąć walkę na 3 dni przed to tak naprawdę żadna różnica, bo on jest ciągle w treningu, on i tak co tydzień, nawet jak się nie przygotowuje do walk, robi rundy sparingowe, całe życie bije się w stójce, jest naprawdę genialny i niech wielu z was nie zmyli jego dusza, ponieważ... Nie, Tomek Sarara jest niezwykle groźnym uderzaczem. Technika i umiejętności poziom top of the top. No tak, ja oglądałem nawet Tomka Sarary seminaria, wspaniały nauczyciel, ładnie pokazuje, ładnie uczy, a więc ten talent pedagogiczny. Tomek Sarara, tak jak powiedzieliśmy, walczył w kickboxingu, ale walczył też w boksie i w MMA, także właściwie cały przekrój sportów walki. Akurat w MMA nie szło najlepiej, dlatego wrócił do korzeni i walczy tylko właśnie w pojedynkach K1 w tym momencie na małe rękawice. No powiedzmy sobie szczerze, gdybyśmy nie znali Dawida Załęckiego, nie wiedzieli jaki jest mocny, byśmy zobaczyli na papierze statystyki, właśnie zobaczmy je teraz na ekranie, czyli, że jest 8 lat starszy, że jest 600 metrów niższy, 12 kg lżejszy, a także, że oprócz tego ma no, prawie 50 walk mniej, to nikt nie dawałby mu żadnych szans, ale my tak lubimy ten charakter i zasady Dawida Załęckiego, życzymy mu jak najlepiej, ale to na pewno będzie potwornie ciężkie. Przypominamy, tylko ciosy w stójce, tylko ręce, tylko nogi. Jedziemy. K1. Nisko opuszczone ręce Crazy'ego. No właśnie i bardzo często robi to Crazy, ale w tej walce nie może tak nisko mieć rąk, bo już widzieliśmy po tym kopnięciu, że to się może szybko źle dla niego skończyć. Ale myślę, że tych rąk nie podniesie, dlatego że większość pojedynków właśnie tak się prezentuje. To jest jego styl. Natomiast wielu zawodników już się przekonało, jaki styl ma Dawid Załęcki, a Sarara przecież doskonale o tym wie. Zresztą 3 dni przed walką Dawid Załęcki udzielił wywiadu, gdzie powiedział, że ole obrotówka! Gdzie powiedział, że on najgorszy pojedynek, jaki mógł sobie wybrać, to właśnie z Sararą, a potem się na niego zgodził. Tak, nawet powiedział, że z nim by właśnie nie zawalczył. No po chwili zmienił zdanie. No cóż, myślę, że jest to krew wojownika, który szuka właśnie wyzwań. Ale na tą chwilę bardzo mocno atakuje. Oczywiście cały czas na wycofce, ale te obrotowe kopnięcia, te low kicki, te ciosy, które nie zawsze dochodzą. Sarara na deskach! Co to było? Ależ to była historia.
Tak, ja właśnie o tym mówiłem, że bardzo mocno atakuje i te ciosy mogą zrobić wrażenie, jeżeli dojdą. Chciałem powiedzieć, że Tomek specjalnie nie atakuje, żeby się dać wystrzelać Dawidowi. Dawid robi to z całej siły, bo w tym widzi swoją szansę. Ale teraz Sarara się wścieknie i państwo dopiero zobaczą. Teraz mamy wojnę. Sarara jest bardzo zirytowany. Tak, no tutaj na pewno Tomek się nie spodziewał, że będzie liczony. Myślę, że gdyby Dawid wygrał tą walkę, to by było porównywalnie jak Douglas kiedyś pokonał Tysona. Też niesamowite walki w swoim zanadrzu. No tych walk jest na pewno znacznie więcej, tyle że w klatce. Mamy 4. Zamykaj dłonie. No i zobaczmy, jakie rozwiązanie pokaże nam Sarara. Już widzimy, tak szybko nie podchodzi. Przypomnijmy, dopiero co Tomek miał pojedynek z Jayem Silvą, tam ani razu nie był na deskach, a tutaj Dawid już w pierwszej minucie by dał radę go tak mocno trafić. Tak, ale widzimy też, że ten knockdown nie zrobił jakiegoś wielkiego wrażenia na Tomku. Oprócz tego, że się wściekł, tak. Ale też umiał pohamować emocje. Teraz piękny prawy Dawida, kolejny. Lewym trafił również Tomka. Bardzo ładnie zastopował go najpierw frontem, potem takim sidekickiem. I to jest koniec rundy pierwszej. Myślę, że troszeczkę zaskoczony Tomek Sarara obrotem tego pojedynku. No pierwsza runda zdecydowanie dla Crazy'ego. Tak, tutaj nie ma wątpliwości, tu jeszcze widzimy początek walki i te wysokie kopnięcie w wykonaniu Tomka. Tyle, że trafił palcami, a tutaj za chwilkę zobaczymy cios, który posłał Sararę na deski. Myślę, że wielu ekspertów od K1 było w ogromnym szoku. Nieważne, że był na jednej nodze, to był naprawdę potworny cios. A tu już ta akcja, po której no, chciał się błyskawicznie zrewanżować. Tak wygląda wkurzony Tomasz Sarara. Ja myślę, że wkurzony to on wejdzie na drugą rundę, jak narożnik powie mu, co o tym wszystkim sądzi. No piękna historia nam się tutaj skroiła w tej pierwszej rundzie. Też pytanie, jak panowie wyjdą do tej drugiej rundy, ponieważ Crazy był zawodnikiem bardzo energetycznym, bardzo elektrycznym w tej walce. Te jego ciosy, kopnięcia, wszystkie były bite z pełnym impetem. Teraz pytanie, jak on to zniesie kondycyjnie. Widzimy po Tomku, że tutaj raczej problemów kondycyjnych, mimo krótkiego przygotowania, bo 4-dniowego nie ma. Rozmawiając z wieloma profesjonalnymi zawodnikami, no raczej wszyscy byli jednomyślni, że Tomek Sarara, mimo tego, że walczył z tak mocnymi gośćmi, jak na przykład Don Diego czy Denis Labryga, Dawid Załęcki, że to jednak Tomek Sarara jest zdecydowanie najtrudniejszym rywalem, chociażby przez to, że waży powyżej 100 kg. Dokładnie ma na swoim liczniku, jeżeli dobrze pamiętam, 105 kg. I to jego ciosy również bardzo dużo ważą, a tu Dawid Załęcki urywa rundę baz knockdownem. Ja myślę, że styl Załęckiego jest trudny do rozczytania. On ma takie pojedyncze akcje, rwie rytm i nie może na razie Sarara wpasować się w tą walkę. Zaczynamy bardzo podobnie jak w rundzie pierwszej. Dobry low kick na początku od Dawida, zaczyna orbitować. A Tomek zbliża się, chce go chyba zamknąć na siatce. Nie zadaje ciosów, to jedynie przeruchy. 2 uderzenia od Dawida. Ale idzie cały czas Crazy w jedną stronę. Myślę, że tam jakieś wysokie kopnięcie Tomek może. Bardzo ładnie, Crazy strzedł. Tomek się zatrzymał, nie chciał chyba już ganiać Dawida. Pokazuje mu, chodź, bijemy się, nie uciekaj. Natomiast Dawid może orbitować i robi to umyślnie. No kto by się chciał bić z cięższym Tomkiem Sararą? I dodajmy z wkurzonym Tomkiem Sararą, bo tak jak mówimy, ten knockdown na pewno zagrał troszkę Tomkowi na ambicji. Natomiast Tomku minęła pierwsza minuta, tu trzeba jednak ruszyć za rywalem, nie ma już na co czekać. Tak, teraz widać, że chyba już siłowo chaotycznie teraz próbuje uciec Dawid. Lewy, prawy Sarary. Zamyka go. Natomiast nie oszukujmy się, na pewno też bardzo męczy to orbitowanie Dawida. Ładna próba backfistu. Wszystko krzyczy jego narożnik. I teraz seria uderzeń od Tomka. Oj, Dawid naprawdę się wymęczy tym uciekaniem. Tak. I tutaj jest jeszcze ten element odwracania się. To sędzia może też zinterpretować
jako brak takiej obrony aktywnej. Tutaj będzie liczenie. Przypomnijmy, te wszystkie ciosy są naprawdę bite z całej siły w wykonaniu Dawida, jeżeli chodzi o te obrotówki i to dodatkowo go męczy. Ale jak na razie, póki co, wytrzymuje. Ba, powiem szczerze, że nie wiem, czy on nie zadał więcej ciosów w tej rundzie, jakby tak to wszystko zliczyć. Mimo że jest na wstecznym, często atakuje. Tak, ale tutaj te wszystkie przyruchy Crazy'ego na pewno bardzo męczą. Natomiast zostało 50 sekund drugiej rundy. Ja nie wiem, czy Tomek dobrze robi, nie rzucając się na Dawida. Nałoży sobie naprawdę duże ciśnienie na rundę trzecią. I proszę. I teraz poszedł. Widać, że te ataki są takie wściekłe. Ciekawe, czy Denis Załęcki ogląda tę walkę w szatni. To jest bohater naszego main eventu. Sędzia Jarosz zwraca uwagę Dawidowi Załęckiemu. Musimy się bić. Nie ma co uciekać. Choć jak wspomnieliśmy wcześniej, wcale nas to nie dziwi. Tutaj było dość dużo elementów tych obrotowych technik w wykonaniu Crazy'ego. Ale widzieliśmy również, że narożnik Tomka na koniec już gwałtownie zaczął reagować, że działaj, już go masz, musisz uderzać. Tak, kiedy ma zapędzonego pod siatkę Crazy'ego, trzeba atakować, bo inaczej będzie właśnie orbitował cały czas i unikał tych mocnych wymian. Tutaj mieliśmy przykład właśnie, kiedy jest zamknięty pod siatką, praktycznie się o nią opiera i jest bardzo łatwym celem. Jak sądzicie, skąd wynika taka powściągliwość Tomka, jeżeli chodzi o przeprowadzenie ataków? Myślę, że Tomek czeka, aż Crazy sobie będzie ustawiony nieruchomo pod siatką, ale jak widzimy, do tego bardzo trudno doprowadzić, ponieważ jest to zawodnik, który wyprowadza wiele tych uderzeń, kopnięć obrotowych i często również obraca się plecami tylko po to, aby właśnie uciec spod siatki. Myślę, że Dawid ma taki niekonwencjonalny styl, który nie pasuje. On ma nisko opuszczone te ręce. Sami powiedzieliśmy, kopie dużo obrotowych kopnięć. Styl, który prawdopodobnie on bazowy był, to było karate, gdzie właśnie dużo się kopało i stąd nie może się Tomek Sarara właśnie ustawić sobie tego rywala, ani te jego reakcje nie są takie, jakby oczekiwał. Natomiast ważna uwaga, jeżeli pierwszą rundę Dawid Załęcki wygrał 10-8 przez knockdown, a drugą Tomek Sarara wygrał 10-9, to jeżeli by wygrał trzecią rundę, nie posyłając Crazy'ego na deski, to najwyżej będzie miał remis. Tak więc uważam, że dużą presję Tomek nałożył sobie, nie atakując bardziej otwarcie w tej drugiej rundzie, ponieważ zostało mu 180 sekund, żeby zrobić wszystko, by wygrać. Tak, tym bardziej, że widzimy po Tomku, że ma kondycję, on tutaj ma siłę, ma wszystkie atuty, aby starać się skończyć ten pojedynek na swoją korzyść, czyli trzeba po prostu zrobić co najmniej knockout, co najmniej knockdown, przepraszam. Zdecydowanie. 2,5 minuty do końca. Nieszablonowy jest ten styl Crazy'ego. Tak, każdy z takich backfistów, obrotówek jest naprawdę bardzo groźny. No nie pasuje Tomkowi ten styl. Tak, nie może dobrać się do skóry Załęckiego. Natomiast mając już pod siatką Dawida, myślę, że musi więcej atakować Tomek. Zdecydowanie więcej. Zostały 2 minuty. Czas tak się kurczy. No ale właśnie, jak tu atakować? Nie słyszymy teraz sędziego, natomiast myślę, że to chodzi właśnie o te upadanie. Tutaj Tomek niechcący uderzył głową Crazy'ego, co spowodowało ten upadek i dlatego Crazy dostał teraz czas na to, aby dojść do siebie. Jest piątka, walczymy dalej. No i zobaczmy, bo tak jak powiedziałeś, czasu coraz mniej. Jeżeli chodzi o punktację, nie wygląda to ciekawie dla Tomka. No goni Crazy'ego, ale na tą chwilę Crazy się nie zatrzymuje. Bardzo ładnie wykorzystuje możliwość ucieczki po oktagonie, orbitowania Dawid Załęcki. Nie reaguje na te irytacje Tomka Sarary. Zobaczmy w samej postawie, jaka jest różnica.
Tomek nie chce ganiać Dawida. Unika Crazy teraz walki, unika wymian. Po raz kolejny odwraca się plecami. Myślę, że tutaj sędzia również powinien na to zareagować. Tomek Sarara jest zirytowany i sędzia Jarosz robi przerwę. 40 sekund, już tylko tyle zostało Tomkowi. Jeszcze... Musi odważniej pójść ciosami, musi pójść kombinacją. Tomek już przeklina do sędziego, jest wściekły na Dawida. Teraz bardzo ładny lewy, ale ten czas kupił sobie Dawid Załęcki. Tak, tutaj jest mądrze. No i myślę, że nieintencjonalnie. Natomiast zostało 20 sekund i właśnie usłyszał to od swojego narożnika Tomek Sarara. Tomek chce walczyć, żeby nie dać odpocząć Dawidowi Załęckiemu. Tomek już gotowy. Tomek dostał informację, że zostało 20 sekund. Powinien teraz bardzo mocno ruszyć. Ale ruszając bardzo mocno na Dawida też można się nie nadać na jakiś spektakularny, nieprzewidywalny cios. Ciekawe jako... No właśnie, tak jak teraz. Jak będą punktować tą rundę sędziowie. Wściekły Sarara. Wściekły, zdenerwowany. Przybija piątkę, ale widać było, że mocno poirytowała go ta ostatnia sytuacja. I teraz pytanie, jak tę rundę będą punktować sędziowie? Bardzo jestem ciekawy, czy tutaj tą rundę będą punktować do 8, ze względu na to, że Crazy naprawdę w tej rundzie nie zrobił nic. Jeżeli tak by było, a drugą rundę wygrałby Tomek Sarara, to wygrałby całą walkę. Natomiast jeżeli tak nie było, to najprawdopodobniej możemy użyć w tej walce remis. Ale też bądźmy szczerzy, poza tym knockdownem oczywiście, który miał miejsce i której ta runda jest na pewno na korzyść Crazy'ego. Wydaje mi się, że do 8 nawet. No to w dalszej części, wydaje mi się, że faworyt starcia był tylko jeden. Tutaj widzimy te zderzenie głową, gdzie był upadek i Crazy miał czas. Ale z drugiej strony, gdyby ktoś patrząc w same statystyki powiedział, że Tomek Sarara nie znokautuje w ciągu 3 rund 46-latka z 4 walkami doświadczenia, to ludzie też byli w szoku, więc oddajemy pokłony Dawidowi Załęckiemu, bo naprawdę to jest coś szalonego to, co robi ten facet. I nie będzie pewny jeszcze oczywiście decyzji, bo tutaj Tomek Sarara absolutnie nie może być pewny tego, że wygrał ten pojedynek. Jestem bardzo ciekawy, jak widzieli ten pojedynek sędziowie punktowi. No właśnie, nie chciałbym być w skórze sędziów, bo naprawdę trudno tutaj oceniać, no ale muszą właśnie do takich momentów są sędziowie, aby wykonali swoją pracę. No ale nie pasował ten Crazy style. No nie pasował Tomkowi. Co prawda, jeśli chodzi o kondycję, to zniósł to dobrze. Natyptowania pomagają, tak, w szybkości. Sędziowie punktowali następująco. Filip Niemkowicz 27-29 dla Dawida Załęckiego. Cezary Wojciechowski 28-28, remis. Łukasz Porębski 28-28, remis. Werdykt to większościowy remis! A więc, tak jak się spodziewaliśmy, trudna walka do oceny. Tak, tutaj panowie sędziowie zapisali, zapisało pierwszą rundę 10-8, czyli taką dominację wręcz tutaj po tym knockdownie na konto Crazy'ego. Kolejne rundy 10-9 dla Tomka, dlatego dali remis. Jeden widział jedną z rund widocznie inaczej. No i właśnie, czy będzie niedosyt, czy będzie rewanż? Panie i panowie, prawda jest taka, że gdyby ktoś z zagranicy widział tylko wiek, widział tylko doświadczenie i usłyszał, że Dawid Załęcki da radę posłać na deski Tomka Sararę i że da radę zremisować z nim pojedynek, to byłoby coś niebywałego. Panie i panowie, wielkie brawa, Dawid Załęcki! Przede wszystkim bardzo ci gratuluję tego starcia. Czy jest mały niedosyt, czy jest ogromne szczęście, że jest właśnie taki wynik? Ja pierdolę. Miał być stary dziadek znowu. Znowu dostałem mało lata. 17 kg cięższego, kota największego w Polsce dla mnie. I jest, kurwa, rewanż. Mimo to, że spierdalałem jak mogłem, ale czasami kąsnąłem. Wyszło jakoś, jestem szczęśliwy.
Naprawdę pokazałeś piękną formę, w pierwszej rundzie ten prawy wszedł miodzio. Kurwa, nie mam tyle mocy, żeby w każdej rundzie tak nokautować, ale dobrze, chociaż w pierwszej wyszło. Panie i panowie, Dawid Załęcki, wielkie brawa! Widzimy ogromną dawkę szacunku. Tomku, jak ty chcesz skomentować to starcie, ponieważ wiem, że przed walką nie zakładałeś, że nie uda się tego wygrać. Tak, to prawda. Jestem sam sobą rozczarowany i duże gratulacje w stronę Dawida za, powiem ogólnie, pierwszą rundę, choć tak naprawdę za jedną technikę. Dawid mi dość udolnie utrudniał cały czas moją strategię, moją taktykę, unikał walki. Nie ukrywam, że chciałem, żeby to była bardziej walka dla samej walki niż szachy. No ale co, Dawid postawił na szachy, czy też warcaby i musieli mi troszeczkę się pogonić. Ale z drugiej strony, czy sam byś wszedł w wymianę z mistrzem stójkowym cięższym o ponad 10 kilo? Irytowałem, no ale miał do tego prawo. Tomku, to teraz jedno szczere pytanie. Tomek, sorry, ale jestem amatorem. Tomku, jedno szczere pytanie i mam nadzieję, że odpowiesz. Co pomyślałeś sobie w momencie, kiedy wylądowałeś na deskach po tym ciosie Dawida? Sam do siebie w głowie powiedziałem, co ty odpierdalasz, mówię, gościu, łapy do góry i bierz się za niego, bo jak mogłeś popełnić taki błąd, więc od samego początku od razu byłem świadomy, nie miałem właściwie jakiegoś kryzysu. Dawid trafił idealnie na punkcik, padłem, ale podniosłem się, nawet naprawdę nie miałem żadnego tutaj szumu w głowie. Sam na siebie byłem wściekły, właściwie motywowało mnie to tylko do jeszcze mocniejszej, cięższej pracy. Właściwie to samo mój korner w narożniku, Tomek, kurwa, bierz się za robotę, łap go, bierzmy się, decyzje, bo za dużo czekasz, za dużo się czaisz, za mało pracy. No faktycznie nie mogłem też wyczuć dobrego dystansu, no bo Dawid cały czas konsekwentnie do tyłu. Panie i panowie, Tomasz Sarara, Dawid Załęcki, a ja tylko zapytam, czy wy chcecie zobaczyć rewanż? Sam pytałeś. Ja poproszę taką hulajnogę, co Labryga dostał. Dobrze, panie i panowie... Też zrobiłem obrotówkę, dawać hulajnogę. A ja poproszę hulajnogę i rewanż. Wielkie brawa, Dawid Załęcki, Tomek Sarara, mamy tutaj piękny remis. Jeszcze powtórki, tutaj mamy piękne obrotowe kopnięcie, no i ta prawa ręka, która ustawiła pierwszą rundę. I ten złoty cios, tak, który padł. Publiczność chciała rewanż, panowie również, także mamy nadzieję, że zobaczymy w niedługim czasie ponownie panów w klatce. Myślę, że tym razem Tomek będzie już troszeczkę inaczej przygotowany. Tak, na pewno z większą motywacją wyjdzie do tego pojedynku. Ale cóż, wywalczył Dawid Załęcki to, co wydawało się niemożliwe. No to leczony, ale będzie stawał naprzeciw niepokonanego we frikach rywala. Przed wami Kamil Minda! W końcu będzie miał swoją finalizację w klatce Cloud. Bardzo dużo emocji. Cała Akademia Sportów Walki Wilanów, kiedy Denis Labryga nagrał ten pamiętny filmik, gdzie mówił, co zrobi im wszystkim, w końcu dojdzie do takiego ostatecznego starcia. No niezwykle ciekawe spotkanie, dlatego że Kamil Minda to jest taki solidny rzemieślnik, twardy, mocny.
mocny. Myślę, że Najsłynniejszy żandarm w Polsce to na pewno słynie z bardzo mocnego uderzenia. Gdyby walka była w MMA, bo przede wszystkim Kamil Minda najlepiej sobie radzi w parterze, no byłby ogromnym faworytem, ale przez to, że jest to K1 w małych rękawicach, tak naprawdę dużym faworytem jest Denis Labryga. No właśnie, a więc jak słyszymy, przepisy, sposób walki zmienia wszystko. A jego przeciwnikiem będzie wielki, potężny, niepokonany, prawdziwy niszczyciel w klatce. Przed wami Denis Labryga! Denis Labryga przed najtrudniejszą walką w swojej karierze. Jest faworytem, ale pamiętajmy, Minda to doświadczony zawodnik MMA, a Denis aż tak dużego doświadczenia nie ma. Chyba że chodzi właśnie o same umiejętności stójkowe. Tak, Denis jest bardzo młodym zawodnikiem, 27 lat. Myślę, że K1 to najmocniejsza formuła, w jakiej możemy zobaczyć Denisa, także tutaj naprawdę szykuje się mocny pojedynek. Miałem okazję stanąć przy Labrydze i powiem szczerze, że zrobił na mnie duże wrażenie. Potężne chłopisko, szerokie plecy, wielkie, długie nogi, więc naprawdę, jak wiemy, w K1 liczy się ten wzrost, liczą się te warunki i myślę, że tak jak powiedziałeś, on tutaj jest faworytem. Natomiast pamiętajmy, że miał ogromną spinę również z Denisem Załęckim. Pytanie, jak wpłynie to na jego psychikę? Dwa wielkie konflikty, czy da radę się pohamować i zawalczyć? Jak widzimy 1,88 m wzrostu po stronie Mindy, 1,93 m po stronie Labrygi. Jeżeli chodzi o samą umiejętności stójkowe, przypomnijmy, no Denis Labryga powinien być dużo lepszy, natomiast Kamil Minda jest doświadczony. Pierwszy raz walczy w K1, nie będzie wykorzystywał swoich zapasów obszernym prawył. Minda ma czym przyłożyć. Jestem niesamowicie ciekawy, kto to wygra. Zdecydowanie największym atutem Kamila Mindy jest ta prawa ręka i na nią musi uważać Denis Labryga. I lecimy! Ale zaczęli! Już od razu zderzenie czołgów. Idzie do przodu cały czas Kamil Minda. Słyszymy też doping, Minda. Labryga na wstecznym, ale trafił! Ależ pięknie! Powiedziałem, że na wstecznym Labryga i to była świetnie dostosowana taktyka. Pięknie się zatrzymał na nogach, stanął twardo i wyprowadził bardzo celną kombinację. Czy doszedł do siebie Kamil? Możemy się spodziewać mocnego ataku, ale również groźny jest King Kong z tym prawym. Bardzo efektownie chce zakończyć tę walkę Labryga już po raz drugi. Widzieliśmy go w powietrzu. Świetny teraz unik Kamila. Denis jest, mam wrażenie, dużo szybszy od rywala. Tego się właśnie spodziewałem, ale nieustępliwy. Kamil Minda ciągle tak powolutku, ale tropi. Już drugi raz bardzo schował głowę Kamil Minda, a to jest miód na podbródki i na kolana. Tak, też na to zwróciłem uwagę i czekam aż Denis Labryga wyszczeli właśnie latającym kolanem bądź podbródkiem. Jestem zaskoczony, że Denis tak ładnie podszedł taktycznie do tego pojedynku, bo pamiętamy, jak walczył chociażby z Dawidem Załęckim. Tutaj duży spokój w jego wykonaniu. Nie atakuje raz za razem, tylko właśnie cofa się, czeka na odpowiedni moment. No być może też przeciwnik mu tak pozwala. Jak widzimy, leciutko do przodu ciągle. Piękne kopnięcie w wykonaniu Denisa. Ale cały czas krąży za nim Kamil Minda. Kasował przepotężne uderzenie. I zaczynamy od nowa. To jest właśnie waga ciężka. Tutaj nie należy mrugać, tutaj nie należy tracić czujności, chociaż na chwilę. A zwłaszcza kiedy są małe rękawice. Kickboxing w małych rękawicach. Który z nich lepiej zniesie te problemy? Ładny lewy, prawy Denisa Labrygi, ale od razu kontruje Minda.
Podwójna garda Mindy. Ale od razu nieco żywiej panowie zaczęli tutaj atakować, ale ładne teraz kopnięcie na tłów w wykonaniu Labrygi. No Labryga, jak widzimy, ma większy repertuar technik. On uderza kolanami, kopie. Minda natomiast koncentruje się tylko na boksie. Szybki jest Denis Labryga, naprawdę ładnie się to ogląda, ale właśnie tym największym atutem Mindy nie jest to, co u Denisa. U niego jest to kowadło w prawej ręce i on naprawdę musi z tego korzystać. Tak, oczywiście, tak jak powiedziałeś, dużo lepiej porusza się Labryga, elastyczniejszy, szybszy. Zobaczmy, bo tutaj być może To będzie ten knockdown. pierwszy knockdown w wykonaniu Labrygi. Tak, piękny był ten lewy, aż przysiadł Kamil. Sędziowie punktowali tą rundę. No, przy takich knockdownach, przy takiej sile ciosu, to tutaj sędziowie punktowi mogą nie być potrzebni. Ta walka naprawdę może mieć jeszcze przepiękne scenariusze. Zobaczmy. I Minda ostrzej rusza na swojego rywala. Klinczuje. Ciekawie. Tak, tutaj tak typowo zapaśniczo. Właśnie, tak może... Może Kamilowi się pomyliło z MMA. Właśnie. A może liczył na to, że Labryga ostro ruszy i szybko poszedł do klinczu. Natomiast zobaczmy, Kamil zmienił taktykę i bardzo mocno idzie do przodu. Wydaje mi się, że to po to, aby po raz wykluczyć te kolejny. kopnięcia Denisa Labrygi. Po raz kolejny ten clinch typowo zapaśnicza klamra. Może to po to, by wymęczyć? Nie sądzę, ze względu na to, że tutaj no, nie obalamy, także Denis też... Ale się skręcił tego overhanda Minda. Tak, gdyby ten klincz był dłużej trwał, to kto wie, ale on jest za krótki. Natomiast widzimy właśnie tą zmianę taktyczną, tę zmianę taktyczną. Mirek Okliński musiał to wprowadzić. Teraz piękny high kick Denisa Labrygi, jakiś szybciutki. Szybciutki, wydaje mi się, że lekko zakołysał się jednak Minda. Ładne te kopnięcia w wykonaniu Labrygi. Ale zablokowane na jego szczęście, natomiast nie wiem, czy nie zmęczy się Denis w ten sposób. Wiadomo, że kopnięcia kosztują dużo więcej. Natomiast jednocelne kopnięcie i mamy po walce. Bardzo ładny ten lewy na schaby. Nie wiem, czy przy którymś z tych kopnięć Denisa nie zabolała noga, bo troszkę inaczej się porusza teraz, tak skacząc. O, ale... Przejął nogę noga i chciał wyciąć, ale nie wyszło. Zobaczmy, co się stało z prawym okiem. Oj, Kamil Minda zaczyna tracić wzrok, bardzo duża opuchlizna. Bardzo ładne teraz takie podwójne kopnięcie. Ciężej będzie mu dostrzec te lewe kopnięcia Denisa Labrygi w tym momencie. Tam widzimy, że naprawdę pojawia się spora kontuzja pod okiem, ale mimo to King Kong idzie do przodu. Szuka tej prawej ręki Minda. I właśnie o tym mówię, zatańczył Minda! Ponownie! Ale ustał! Zablokował, ale kawałek musiał dojść, skoro aż tak to na niego wpłynęło. Tak po raz kolejny ten zapaśniczy clinch. Ciekawe natomiast, dlaczego Denis nie rzucił się dobić rywala od razu po tym kopnięciu. Piękne są te kopnięcia. Kopnięcie z przedniej nogi nie jest też rzeczą prostą. Bardzo ładnie ta noga Labrygi cały czas działa. Oj, tutaj mocno przestrzelił Kamil Minda i Denis ładnie to wykorzystał. Po raz kolejny szukał wątroby, teraz atak na głowę. Świetne to, ponieważ najpierw kiedy kopiesz na wątrobę, powodujesz, że twój rywal obniży pozycję od razu po tym high kick. Ta runda była zdecydowanie dla Denisa Labrygi. Zdecydowanie, tak. Widzimy, że zmęczony poważnie. Lepiej niż pod koniec, natomiast mam wrażenie, że no właśnie wcześniej, jeszcze chwilkę, kiedy to oko zostało kontuzjowane, jakby Kamil troszeczkę stracił takiego swojego polotu. No i tutaj widzimy jeszcze tą próbę obalenia. Oczywiście obalenia nie są punktowane w K1. Oj, ale można było skręcić kostkę przykładowo. Tak. Jest to na pewno bardzo niebezpieczne. No i tutaj mamy ten high kick. Tak był zblokowany przez rękawicę, ale widzimy, że tam zagrała muzyczka. Ciekawe naprawdę, dlaczego Denis Labryga nie poszedł od razu za ciosem, widząc, że rywal tańczy. Ale po pierwszym knockdownie w pierwszej rundzie również nie poszedł za ciosem, mimo że poczuł krew. Ostatnio dostał bardzo mocny
ochrzan, tak to nazwijmy, od swojego narożnika za niesłuchanie, więc myślę, że tym razem słucha bardzo, ale to bardzo dokładnie. Widzimy, że tam problemy z okiem Mindy. Mam nadzieję, że nie będą na tyle poważne. Widzimy, Denis już gotowy, ale... No właśnie. Oj, tam chyba w narożniku już siedzi nie Kamil Minda, ale Cyklop. To oko jest potwornie zamknięte. No więc jednooki. Oj, tak. Oj, tak, poważna tak. kontuzja. Koniec walki, niestety. Wściekły Minda chce walczyć dalej, ale nie ma się co kłócić z lekarzami. Tu naprawdę może być mocny uraz, ale nie oddawajmy mu tak naprawdę tego, co jego, ponieważ chciał walczyć do samego końca, chciał pokazać charakter. I teraz chce podać rękę i mamy żółwika po tych wszystkich słowach. Małe pokazanie, no cóż, bardzo współczujemy Kamilowi, ale trzeba pochwalić Denisa Labrygę, bo spisał się doskonale i to on nabił mu takiego guza. Dokładnie tak, tutaj widzimy bardzo mądrego i bardzo spokojnego Denisa Labrygę, który, tak jak mówimy, w tym pojedynku się nie podpalał. No i w drugiej odsłonie zamknął prawe oko Kamila Mindy. No Kamil Minda jest zawodnikiem MMA. Przyjął też tą walkę nie na swoich warunkach. Myślę, że teraz uczciwie byłoby zrobić właśnie w MMA. Posłuchajmy oficjalnego werdyktu. Zwycięzcą walki przez techniczny knockout drogą zasądzenia przez lekarzy niezdolności do walki przeciwnika Denis Labryga! Zwycięski Denis Labryga, niezadowolony. No, oczywiście z werdyktu Kamil Minda. Też kiedyś miałem nieprzyjemność właśnie skończenia walki przez zamknięte oko. Oczywiście zawodnik nie jest nigdy zadowolony z takiego werdyktu. I panowie, na początku zrobimy wywiad z tobą, Kamil, żebyś mógł iść już do lekarza. Wiem, że chciałeś walczyć dalej. Boli taka porażka? Bardzo boli. Tym bardziej, że w taki sposób przegrana, może to nie była przeze mnie poddana. No, lekarz decydował bardzo mi z tym źle i no i nie wiem, nie lubię przegrywać, także nie chcę się tłumaczyć. Chciałem walczyć dalej, no nie wiem. Natomiast przypominam sobie waszą rozmowę, że jeżeli Denis Labryga wygra, to dostaniesz rewanż. Tak, i powiedział, że dostanę w MMA. Nie ma problemu, możemy się bić. Kamilu, uciekaj do punktu medycznego. Wielkie brawa, Kamil Minda. A teraz razem ze mną zwycięzca Denis Labryga. To był naprawdę piękny dla oka pojedynek. Gratuluję wygrany. Słuchajcie kibice, dzięki, że jesteście. Zgub. Tak, powiem szczerze, że ten prawy mnie przyćmił. A widziałem go, nawet do dziś go pamiętam. No co, zgasło mi na chwilę światło, ale ogólnie od razu powrót. Siemasz Paweł, siemasz Pawełku, siemasz Radio, cześć, moi sponsorzy, trenerzy. Super, że jesteście. No i co? Głogów pozdrawiam, Warszawa również, pozdro. I na sam koniec pytanie, ponieważ rozmawialiście o tym wcześniej. Powiedziałeś, że jeżeli wygrasz w K1, dasz mu rewanż w MMA. Czy po tej kontuzji to utrzymujesz? Tak, oczywiście, wszystko jest do zrobienia, to jest kwestia czasu. Kamil jest doświadczony w MMA. No i co, ja również przenoszę się na tą formułę, wywiązuję się z K1, z Muay Thai, no i jedziemy. Panie i panowie, wielkie brawa, Denis Labryga! Dziękuję. Jeszcze raz przeżyjmy te piękne akcje. To jest naprawdę akcje najwyższej klasy. Tak, i tutaj te wysokie kopnięcie, ta lewa noga Denisa Labrygi. No naprawdę, mistrzostwo świata. Oj, potwornie wygląda te oko Kamila Mindy. Panie i panowie, mam bardzo... Więc w tym momencie przywitajmy jego rywala. Człowiek niesamowicie kontrowersyjny, który w bardzo szybkim czasie stał się niezwykle popularny, ale i niezwykle nielubiany. Wypłacił bardzo potężnego liścia w ucho cesarzowi, a cesarz takich zniewag nie wybacza.
Jeden z najbardziej wygwizdanych zawodników w historii, ale on miał swój cel. On chciał zirytować Marcina Najmana, wyprowadzić go z równowagi i udało mu się to jak mało komu. Natomiast przypomnijmy, prawda jest taka, że pojedynek Lizaka z Marcinem Najmanem zakończył się najgorzej jak się tylko da dla Adriana Ciosa, a to z tego względu, że Cesarz wychodzi bez kontuzji i wychodzi praktycznie niezmęczony. No i chyba w tym momencie możemy powiedzieć, że Adrian Cios będzie miał poważne problemy. Bo owszem, Marcin przegrał wiele walk, ale mimo wszystko ciągle dysponuje jeszcze jakimś tam repertuarem uderzeń, potrafi obalić rywala, co widzieliśmy. Także myślę, że wesoło Adrianowi teraz nie jest. Tak, Marcin na pewno wiele walk przegrał, ale to jest ten pojedynek, ta walka, której przegrać nie chce. Adrian z kolei na pewno oglądał jego pojedynek z Lizakiem i wie, że ta noga już jest mocno obkopana. Myślę, że to będzie jedna ze strategii Ciosa na wygranie tego pojedynku. Wiem też, że Adrian rozmawiał z Lizakiem i właśnie miał nadzieję, że Lizak jak najbardziej mu wymęczy Marcina Najmana, a tutaj Marcin postawił wszystko na jedną kartę. Bardzo jestem ciekawy, jak to pójdzie. Z jednej strony ostatnio Adrian Cios pokonał Łukasza Magikala w dominującym stylu. W innej zresztą walce przykładowo przegrał z Aleksandrem Saszą Muzejką zaledwie w kilka bądź kilkanaście sekund. Jego przeciwnikiem miałem będzie okazję. jedyny, niepowtarzalny, niepodrabialny Marcin El Testosteron Najman! Mało kto wierzył, naprawdę mało kto wierzył, że Cesarz wyjdzie z drugiej walki, ale zobaczmy, Marcin jest już teraz bardziej wściekły niż po wszystkich ciosach, uderzeniach i ucieczkach Lizaka. On chyba naprawdę się tylko po jedną głowę i poświęcił się w pierwszej walce, żeby w drugiej urwać ją przeciwnikowi. A widzimy tutaj na twarzy Marcina skupienie. Tak jak powiedziałeś, widać to wściekłość na jego twarzy i myślę, że od razu ruszy, aby zetrzeć swojego rywala. Dla widzów, którzy tego nie widzieli podczas programu, który miałem okazję prowadzić, mieliśmy istny kabaret. Panowie obrażali się, wyzywali, aż w końcu Adrian Cios tak mocno uderzył tak zwanym liściem Marcina Najmana, że usłyszało do pół Warszawy, mimo tego, że byliśmy na Mokotowie. To było tak mocne uderzenie, że Marcin wpadł w totalną furię. Ochroniarze musieli go powstrzymywać co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy na przestrzeni tego tygodnia przed walką i mistrz WKU wychodzi, żeby się zrewanżować. A nawet pluł na swojego przeciwnika, był na niego tak wściekły i obrażony. Tutaj może się wydarzyć wszystko, absolutnie wszystko. 20 lat młodszy Marcin Najman, dokładnie 19. Wyższy o 5 cm, Cięższy o 20. kg, dużo bardziej doświadczony. Który z nich pokaże charakter? Przekonajmy się. Ja już tu się obawiam, że Marcin może zacząć wcześniej. Do walki z Lizakiem Marcin wyszedł bardzo spokojny. Zobaczymy, jak będzie z ciosem. To jest walka w MMA. Zobaczmy. I tak, już podchodzi Marcin. Najman walczy zupełnie inaczej niż z Lizakiem. Biegnie do przodu. Ale jest tam złość w oczach Najmana. Ależ chce tutaj Adrian Cios go sprowokować. Czeka, by odpalić prawą rakietę, tak. Oj, co za kolano! Ale próbuje obalić cios i udaje mu się! Przewraca 20 kilo cięższego Najmana. Zobaczymy, jak Marcin Najman zachowa się w parterze. No, na tą chwilę uderza ciosa, który chyba też do końca nie wie, co powinien robić z tej pozycji. Chwila, bo są uderzenia w tył głowy. Amadeusz Ferrari wariuje, tam wrzeszczy, żeby to się tylko tak nie skończyło. Oj, oby nie. Tutaj mocno Ferrari wpłynął na sędziego razem z całym narożnikiem, wrzeszcząc, że tył głowy. No ja mam tylko nadzieję, że Adrian wstanie i będzie walczył dalej, naprawdę.
Bo jeżeli chciałby to wykorzystać, to ma po prostu idealną okazję. Ale chyba chce to wykorzystać. Tak, to widać. Nie, no panowie, nie straszcie widzów. Tak, no niestety. Ale na to wszystko wskazuje. Ma 5 minut, żeby dojść do siebie, ale ja się bardzo o to obawiam. Adrian, nie rób nam tego. Że Adrian straci przytomność, tak? Nie. Pamiętajmy, że to były bite ciosy z dołu, z pozycji bocznej. No. Ale do tego można opowiedzieć, jak Krzysztof Głowacki znokautował. Wiesz, tutaj historie napiszą się same. Natomiast ja naprawdę mam nadzieję, że Adrian wykorzysta całe 5 minut, może nawet 10 tam leżeć, byleby wstał i walczył dalej. No ale ja myślę, że już nie dojdzie do siebie. Tak, widzimy tutaj mocno oddychający Adrian Cios. Nie wygląda na zawodnika, który miałby ochotę kontynuować ten pojedynek, dlatego tutaj chyba ten czas 5 minut nawet nie zostanie wykorzystany. Szkoda. No szkoda. Znaczy, jeżeli sędzia zatrzyma ten pojedynek, to wyobrażam sobie te gwizdy i wyobrażam sobie, co państwo będą mówić w swoich domach. Koniec! A Najman triumfuje. No tak, tylko poczekajmy na oficjalny werdykt. A tutaj werdykt dla Marcina Najmana nie jest do końca sprawą priorytetową. On chciał, aby Adrian Cios leżał w klatce i właśnie Adrian Cios to I to mu się udało. Tak, i to mu się udało. No tutaj no o legalności tych ciosów i... Nie, no nie tak to miało wyglądać. Adrian aż wyjedzie na noszach. O tym, czy to było na tyle mocne, aby powodować takie obrażenia, oczywiście będziemy dyskutować, ale natomiast fakt jest to Marcin będzie mówił w wywiadach, że on ma takie uderzenia w parterze. Zobaczmy powtórki. Tu było mocne kolano. Nie, tak nie dostał tego kolana. Natomiast tutaj obalenie. Marcin swój cel osiągnął. No i teraz zobaczmy. Tutaj te ciosy są styczne z uchem, a więc one są jeszcze legalne. Tak, tutaj raz. Te, gdzie rękawica nie jest styczna z uchem, są ciosami nielegalnymi, tak jak ten właśnie przed chwilą. Ale raczej ja bym uznał te ciosy i sędzia Bońkowski jest dosyć doświadczonym sędzią. Stał blisko, widział, więc według mnie te Zobaczmy ciosy... tę wściekłość u Marcina Najmana. Jak to skomentujesz, Kornik? Nie widziałem, czy te ciosy zadawane na końcu były styczne z uchem, ale te, które były zadawane przodem do kamery, to większość z nich była legalnych. Tak, większość z tych ciosów 100% była legalna. Natomiast przypomnijmy, naprawdę można mieć ogromną kontuzję po uderzeniu w tył głowy. Miejmy nadzieję, że tutaj nic się nie wydarzyło, ale też przyznajmy, że liczyliśmy na coś zupełnie innego. Tak, oczywiście liczyliśmy na coś zupełnie innego, dlatego, ale oczywiście Adrianowi życzymy jak najwięcej zdrowia. Ta muzyka nie jest dobra w tym momencie. Marcin Najman świętuje również publiczność. Ale posłuchajmy oficjalnego werdyktu. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez dyskwalifikację Adrian Cios! Czyli jednak dyskwalifikacja. Jednak dyskwalifikacja, chociaż tak jak mówimy, dla mnie też większość z tych ciosów była prawidłowa. Widzieliśmy, że świętujesz. Arek przeczytał werdykt. Przegrałeś ten pojedynek, ale ty jesteś zadowolony z tego, co widzę. Absolutnie. Poza tym nie uważam, żeby tam były faule. Po prostu się najzwyczajniej Adrian Ciot obsrał i nie chciał dalej walczyć. Nie wierzcie w to! To jest jebany, to jest pierdolony atencjusz i tchórz! On nie chciał walczyć! Ale uważasz, że ani razu nie uderzyłeś go w tył głowy? Jeżeli uderzyłem go w tył głowy, to było to w ferworze walki. Normalny wojownik się otrzepuje i walczy dalej. A Ciota zwieźli na noszach! Marcinie, takiego bojowego chcemy cię widzieć zawsze. Korzystając z okazji, ja muszę zapytać. Albert Sosnowski wygrał. Ty mówisz, że to jest eliminator. Chcę z tobą walczyć. Czy ty przyjmiesz wyzwanie i zawalczysz naprawdę z Albertem Sosnowskim?
Jeżeli będzie taka wola w federacji, to oczywiście jestem na taką walkę otwarty, ale tylko w MMA. A czy jest taka wola kibiców? Panie i panowie, Marcin Najman, a przed nami 2 ostatnie pojedynki. Zobaczmy tutaj te kolano. Minęło głowę Adriana Ciosa. No tak, było bliskie, ale jednak jakby za mały dystans skleił się Adrian Cios i niestety to kolano nie weszło tak jak powinno i bardzo ładne obalenie za jedną nogę. Tak, obalenie wprost do pozycji bocznej. Tutaj widzimy, że i tutaj są te ciosy. Tak jak mówię, jeżeli pięść jest styczna z uchem, no to jest to cios dozwolony, ale widzimy, że o tutaj mamy teraz z innej kamery. Często na przykład w żółwiu zawodnicy bijąc młotkami, gdzieś te ciosy są na pograniczu i sędziowie raczej nie zatrzymują tego. Tak, tutaj jeszcze na pewno miał ten element znaczenie, że sędzia zwraca uwagę Marcinowi, że te ciosy są w tył głowy, a Marcin mimo wszystko się nie zatrzymywał. 2 walki, 2 przegrane, ale on się przegranym nie czuje. A jakie emocje! Zanim przejdziemy do 2 najważniejszych walk, szybko o naszych sponsorach. Sponsorami Cloud MMA są oficjalny bookmacher Fortuna. Zakłady na Cloud MMA dostępne wyłącznie u naszego sponsora Fortuny. Walki możecie obstawiać na efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. 3 zakłady bez ryzyka do 100, 200 i 300 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod Cloud MMA, HotPay, system płatności internetowych, Overlord, producent najlepszych akcesoriów sportowych i sprzętu treningowego. Z kodem Cloud MMA otrzymacie 10% zniżki na asortyment. Extreme Hobby, producent zaawansowanej technicznie odzieży sportowej. Muscle Graphic Nutrition, najwyższej jakości suplementy. Użyj kodu Cloud MMA, by uzyskać 20% zniżki na cały asortyment. Motus, producent najwyższej jakości hulajnóg elektrycznych. A teraz jesteśmy gotowi na 2 najważniejsze pojedynki. Czy jesteście gotowi? To lecimy! Pierwszym z zawodników będzie prawdziwy bad boy i koleś, za którym kontrowersje chodzą od pierwszego dnia w świecie freak fightów. Ma dużo do udowodnienia, a walka jest dla niego bardzo ważna, bo poparta osobistym konfliktem. Przed wami Denis Bad Boy Załęcki! Szalony sen, poczujesz zaraz tą moc. Zaczyna się wielki dzień. Witamy w Cloud MMA. Robimy napad. To właśnie przyszedł nasz czas. Bierzemy ile się da. To jest pojedynek, na który czekają wszyscy fani fightów i myślę, że też naprawdę ogromna część fanów profesjonalnego sportu. Z jednej strony Denis Bad Boy Załęcki, a z drugiej wielka gwiazda MMA polskiej wagi ciężkiej Daniel Omielańczuk. Kiedy po raz pierwszy się spotkali po całym wiatrze bomby, które poleciały w Denis z drugiej strony w internecie, panowie od razu nam się pobili na konferencji przed pierwszą galą, a potem to wszystko się uspokoiło i teraz wreszcie po tak długim czasie panowie wyjaśnią to sobie na sportowo. Tak dużo było złej krwi między panami. Pod koniec oczywiście to się wszystko uspokoiło, ponieważ pałeczkę troszkę przejął Denis Labryga, który skupił uwagę Bad Boya. No, ale teraz klatka weryfikuje i panowie będą mogli sobie wyjaśnić. Pamiętamy, jak Denis około 1,5–2 miesięcy temu przyszedł na konferencję, a nie, przepraszam, to było troszeczkę dłużej. Parę miesięcy temu przyszedł na konferencję i ważył 20 kg więcej. Wykonał tytaniczną pracę. Pytanie, czy to wystarczy na tak ogromne umiejętności, które posiada Daniel Omielańczuk? No właśnie, ponownie walka jest w formule K1. No więc ta formuła odbiera pewną część
jakby zasobów Omielańczuka. No i może być podobnie jak... Przepraszam, poprawię, nie K1, a boksu, ponieważ Denis jest po kontuzji i nie może kopać, chociaż już kilkukrotnie zdarzyło mu się w ferworze walki kopać, przykładowo Denisa Labrygę. Tutaj walczymy na małe rękawice. Jeżeli Denis Załęcki pełni 2 razy faul, walka będzie w MMA. Przeciwnikiem będzie Bardzo ciekawa reguła. jeden z najlepszych w historii naszego kraju zawodników wagi ciężkiej. Człowiek, który walczył i wygrywał w UFC. Dzisiaj po raz pierwszy w świecie freak fightów. Przed wami Daniel Omielańczuk! Tak jak w tym utworze, zawodnicy wagi ciężkiej mają swój termin ważności dużo dłużej niż inni zawodnicy, ponieważ jest wielu fighterów, którzy w wieku pomiędzy 36 a 42 tak naprawdę latami swojego życia dopiero osiągają taki swój najwyższy cel, największy sukces, największe możliwości. Daniel ma 41 lat i w tym przypadku naprawdę wiek go nie przekreśla. Ogromne sukcesy, top 15, właściwie top 13 rankingu UFC na rozkładzie wielu topowych rywali, a teraz pierwszy raz wyda się ze światem freak fightów, bo on tu przyszedł po jedną głowę, Denisa Załęckiego. To, o czym wspominaliśmy, było bardzo dużo złej krwi między panami. Jestem właśnie ciekawy, jak Daniel, który po raz pierwszy, moim zdaniem, w swojej karierze spotkał się z takim ładunkiem emocjonalnym, utrzyma te emocje na wodzy i będzie prowadził pojedynek. On wręcz marzył o tym, żeby wreszcie swoimi rękoma wymierzyć sprawiedliwość. No i drugie, tak jak powiedziałem, Daniel Omielańczuk to jest głównie zawodnik MMA, ale początki jego kariery to było K1 i boks, więc nie jest tak na całkiem straconej pozycji. Ja wspominałem wielokrotnie, że jego zwolnienie z UFC było jednym z najbardziej niesprawiedliwych w historii, ponieważ on przegrywał ze ścisłą topką z Curtisem Bladesem chociażby i naprawdę przegrana chociażby z Timothy Johnsonem wcale go nie przekreślała. On miał bardzo trudny stylistycznie. I rankingowo rywali powinien walczyć dalej, a stójkowo wygrywał chociażby ze Stefanem Struwem, który pokonał go dopiero w parterze, a Stefan Struw stójkowo bił Stipa Miocicia. Tak więc Daniel naprawdę... Podobnie ma większą przewagę Daniel, ale jest również dużo starszy. Pamiętajmy, że Denis jest zawodnikiem, który bardzo szybko rozpoczyna pojedynek. Nie ma tego elementu badawczego. On leci jak przecinak, jak czołg na samym początku walki. I przypominamy, jeżeli Denis dwukrotnie sfauluje, chociażby tak jak w walce z Tyburskim czy ze Szpilką, walka odbędzie się w MMA, a tam Daniel będzie wręcz rekinem w głębokiej wodzie. No nie, tam już nie będzie o czym gadać. Widzimy bardzo dynamiczny Denis. Ej, ależ potężne uderzenie. Bardzo ładnie teraz Denis Załęcki, prawy, długi. Natomiast widzimy tą siłę u Daniela Omielańczuka, że on jak wystrzeli, to naprawdę z dużą mocą. I proszę, poszedł do zwarcia, zadał parę mocnych, krótkich uderzeń. Ale Denis pokazał, że nic mu nie jest. Tak, tylko walka dopiero się rozpoczęła. Nieco ponad pół minuty za nami. Żaden z panów nie walczył zbytnio w boksie, raczej Denis właśnie walczył w K1, a Daniel Omielańczuk w MMA. Więc to dla nich też nowość, teraz ładny lewy Denisa. Denis nigdy nie był zawodnikiem, którego kondycja była mocną stroną. Myślę, że tutaj z każdą minutą ten dług tlenowy będzie mniejszy u Daniela. Natomiast Denis Załęcki mówił, że nie był nawet w tak dobrej formie, kiedy walczył z Don Diego, że teraz jest jego doskonała forma. Kto z nich lepiej zniesie trudy pojedynku? Kto z nich pierwszy mocno trafi? Ładny, prawy prosty. Trzeba powiedzieć, że bardzo ładnie walczy Załęcki.
spodziewałem się zupełnie czego innego, a więc, że wpadnie w rywala i zacznie go mucić, a tu proszę, jaka szermierka. No teraz potworne takie dwa cepy, ale przeszczelone. Natomiast mam wrażenie, że dużo więcej siły w ten pojedynek wkłada Denis, atakuje zdecydowanie częściej. Tak. A Daniel jako stary wyga czeka sobie spokojnie i nie traci sił. Tak, tutaj Daniel na spokojnie prowadzi ten pojedynek. Denis jest bardzo ruchliwy, cały czas widzimy, że ta lewa ręka działa. Natomiast to może go szybko zmęczyć. I teraz ruszył Daniel. No też zauważmy, jak panowie oddychają. Tutaj już otwarte usta Denisa, a Daniel dalej oddycha przez nos. To też jest bardzo dobry wyznacznik tego, kto jak znosi trudy pojedynku. I uderzenia pod siatką. Denis się z tego wykaraskał. Milańczuk wspominał, że on nie chciałby znokautować rywala, on chciałby go po prostu bić, karać. No, widzimy, że już na twarzy Denisa pojawiła się krew. I teraz! Oj, to było niepotrzebne. Tak, bardzo niepotrzebny był ten cios. Mocno rozkrwawiony Denis, natomiast tak, już był na deskach i Daniel postanowił dobić. Pytanie, co w tej sytuacji zrobi sędzia, no bo to jednak nie jest MMA, ale chyba emocje po prostu puściły. Niedozwolony cios na ziemi dostałeś, lekarz musi się zbadać, nie? Miejmy nadzieję, że Denis będzie walczył dalej. No Daniel, to było niedozwolone, nie? Natomiast to uderzenie faktycznie było dość mocne. Szkoda tego, ponieważ Denis już leżał. Naprawdę było to niepotrzebne. Nieprzemyślane, ale tutaj zadziałał instynkt. No i myślę, że ta dawka właśnie tej złej krwi. Tu ładny podbródek, naruszył Denisa. Tutaj uderzenie na tułów. I zobaczmy, zawodnik leży i mocno wszedł na podbródek ten cios. Ale widzimy, że tam Katmeni na tą chwilę bardziej chyba zajmują się rozcięciem. Denis chciał wstać, ale Katman go przed chwilą zatrzymał. Oj, szkoda, gdyby ten pojedynek się miał tak zakończyć. Mam nadzieję, że tutaj z Denisem będzie wszystko ok i walka będzie kontynuowana. Zresztą zostało tylko 15 sekund około pierwszej rundy. No duży błąd Daniela Omielańczuka. Wiemy natomiast, czym jest spowodowany. Tak, duża złość i dużo złej krwi. A Daniel, który postanowił przemilczeć to wszystko i nie udzielać się na konferencjach za bardzo wobec Denisa, teraz ma w końcu szansę się zrewanżować za wszystkie słowa. To jest to, o czym mówiłem, że Daniel po raz pierwszy do walki wychodzi z takim ładunkiem emocjonalnym i właśnie bardzo byłem ciekawy, jak on w sobie stłumi te emocje. Poradzi z tym, tak. Jak myślicie, panowie, czy walka poleci dalej, czy... No, na tą chwilę Denis ma czas na to, aby dojść do siebie. Tam Katmeni zajmują się rośnięciem, które nie jest wynikiem tego faulu. No powiem szczerze, że gdyby kolejna walka się tak zakończyła, nie byłoby dobrze. No, nie byłoby. My chcemy to oglądać. Panowie Katmeni, jako widzowie bardzo to prosimy. Wydaje mi się jednak, że wszystko zależy tutaj od Denisa. Czy on wyrazi chęć podjęcia dalej walki? Też dla widowiska jest dobra ta przerwa, ze względu na to, że Denis troszkę teraz ma czas, żeby też jednak uspokoić oddech. Zaraz będzie przerwa między rundami, jeżeli będzie walczył dalej. Denis wstaje, walczymy, nareszcie, panie i panowie. Powiem szczerze, że już się bałem. Natomiast tutaj jest -1 punkt, czyli ten knockdown dla Daniela po prostu nie będzie się liczył. Bo tak to -1 punkt miałby Denis, tak to obaj i walczymy dalej. Swoją drogą uważam, że też słuszna decyzja, bo ten cios naprawdę był znaczący. Tak, oczywiście. Tak więc runda nam się właśnie skończyła. Pytanie, kto ją wygrał? Jedną sytuację, a przed nami
nami duże widowisko. Duże widowisko, tak. Ta pierwsza runda naprawdę dostarczyła nam wiele emocji. Tutaj widzimy powtórki, będziemy mogli lepiej zobaczyć co nóż po co nie. Tam raz taką akcję miał 1-2. Denis Załęcki, tylko że Daniel stał do nas tyłem i tutaj będziemy właśnie to widzieć bardzo ładny lewy. Lewy również z drugiej strony. A tutaj ta ostatnia akcja. Podbródek z ciosa Denisem, cios na skaby. I to dobicie, za które Daniel dostał -1 punkt. Ale obserwowałem Denisa, kiedy teraz podczas przerwy udawał się do swojego narożnika, szedł bardzo przytomnie. Także mam nadzieję, że ten faul nie będzie miał znaczenia na obraz pojedynku. A my przypominamy Państwu, że to przedostatnie starcie. Przed nami będzie jeszcze jedna walka kobiet. Ależ ile emocji jeszcze przed nami, bo to dopiero pierwsza runda. Myślę, że w tej drugiej rundzie będzie jeszcze większy ogień. Była zasada, że po 2 faulach Denisa walka przechodzi do MMA, ale nie było zasady a propos tego, że co będzie po faulach Daniela. Mamy nadzieję, że to się już więcej nie wydarzy i pojedynek będzie mimo tej dawki emocji kontynuowany w sportowej atmosferze. I też dobrze, że... Panowie mocno odpoczęli, to zwiastuje jeszcze większe emocje. Tak, myślę, że ta przerwa plus przerwa między rundami spowoduje, że tutaj będziemy widzieli bardzo dynamiczny pojedynek. W taktyce Daniela jest zamykanie Denisa na siatce, słyszymy to z jego narożnika. Tam można wykorzystać chociażby różnicę kilogramów. Tutaj bardzo ładna wymiana. Mocno wchodzi znowu na kolanach Denis. Dobrze się powstrzymał Tak. Daniel. Oj, bardzo przewidywalny był ten długi prawy, ale był też bardzo mocny. Gdyby taki cios doszedł celu, natomiast zamknięty znowu na siatce Denis. No i tak proszę, niepotrzebnie. Dojście do nogi, no to nie jest boks. Denis pokazał uderzony, choć miałem wrażenie, że to akurat z drugiej strony. To tutaj prawda jest taka, że Denis nie może wchodzić w nogi. nie może wchodzić w nogi. No i tutaj pierwszy dopuścił się faulu Denis Załęcki wchodząc w nogi. A faule to MMA. O ile sędzia zaliczy to jako faul, tak mi się wydaje. Musi zaliczyć, no nie ma innego wyjścia. Ciekawe. No ale jeżeli mamy już Denisa wchodzącego w nogi, to możemy się spodziewać, że tutaj te faule będą występować. Ewidentnie Denis nie chce być zamykany na siatce, teraz ładnie zszedł z tym prawym. Natomiast krzyczy narożnik Daniela, że Denis już nie ma siły. Że nie wypuszczaj go. Oj! Odrzucił, tak. Ktoś odkrzyknął do Daniela. Tak, tutaj liczenia nie było, to było odbicie się od Daniela Mielańczuka. Mocne, bo z drugiej strony. Teraz była próba łokcia w wykonaniu Denisa Załęckiego, to jest faul. Oj, Daniel mocno poirytowany tym kładzeniem się Denisa, a Denis jest odliczany przez sędziego. Zaczynają się przypominać koszmary, które Denis miał w pojedynku, czy to z Tyburskim, czy z Arturem Szpilką. Tu też, kiedy leżał, próbował kopnąć Daniela, a więc tak jak powiedziałeś, zaczyna się już ucieczka. Tak, tutaj już to, co Denis miał do zaoferowania, czyli siłę ciosu. No i kopnięcie. Nie bij. To był według nas drugi faul. Będzie MMA. Jeżeli będzie MMA, to będzie bardzo ciekawe. Wychodzić w MMA z gościem z top 15 UFC. Nie, Denis, nie chcesz przechodzić do MMA z Danielem Mielańczukiem. -1 punkt. Pytanie, czy sędzia wejście w nogi liczył jako MMA? Czy jako faul? Denis zawsze mówi, że kiedy on kopie, on nie robi tego specjalnie. To są jego automatyzmy. Pytanie, czy wierzy w to Daniel Mielańczuk? Nie wierzę, rozmawiałem z nim. Dobrze, mamy dalej stójkę jednak. Nie było drugiego faulu. Tak. Ale jeżeli Denis jeszcze raz zrobi taką akcję, to będziemy mieli MMA. Dawaj, Daniel. Denis kładzie się bez ciosu.
Ale takie usiło... Rzucił się od razu znowu. i ponownie posyła na deski. No nie wygląda to dobrze. Powiedzmy sobie szczerze, jest koniec rundy drugiej. Daniel zdecydowanie wygrywa teraz ten pojedynek. Myślę, że on utrzyma swoją taktykę. Wszystko zależy od tego, co zrobi Denis. Czy Denis powalczy? Czy nie będzie chciał walki? Będzie jej unikał. Daniel bardzo mądrze robi dalej swoje, nie przejmuje się tym wszystkim. Denis teraz długo czeka, tak jakby chciał raz, a porządnie skontrować. Oj, chyba tam zaczepił palcem w oko Denis. Ale jeżeli to jest faul, ale palec No w oko właśnie. to faul. Czy mamy MMA? No powinno być. Sędzia... Nie, Daniel nie chce korzystać z przerwy. Daniel chce walczyć dalej. Ta mnogość fauli naprawdę już się nam mocno namnożyła. I znowu jesteśmy blisko siatki. Daniel zaraz znowu zamknie tutaj Denisa. Świetnie obronił ten prawy. Wejście w nogi. I to Uderzenie. jest faul. Ale to był faul w wykonaniu Denisa. Oczywiście. I tutaj krzyczy narożnik. Czy to będzie drugi faul? Czy sędzia uzna to w ten sposób? No nie wolno w boksie wchodzić w nogi. Na pewno nie jest teraz dobrze Denisowi. Słyszy to, co krzyczy cała hala. Ale to Daniel otrzymuje -1 punkt za ten cios w parterze. Od Szymona. I Denis też chyba otrzymuje -punkt. Tak, zawierzanie. Co w tym momencie, jeżeli dobrze liczę, a umiem liczyć do 2, powinno oznaczać, panie i panowie, że ta walka odbywać się będzie w MMA. A więc zobaczmy na decyzję sędziego, czy tak też będzie. Natomiast Denis Załęcki kłóci się teraz z Piotrem Jaroszem, ale jest jakaś przerwa. Nie wiem, czy to nie po to, żeby zdjąć buty zawodnikom. Denis jest wściekły, ale chcielibyśmy, żeby on tę wściekłość przekierował na Daniela Omielańczuka, a nie na sędziego Jarosza, który siedzi teraz jak szef. Prawda jest taka, że w mojej ocenie Denis się znacznie wcześniej dopuścił tych 2 fauli. Oczywiście. I teraz tłumaczenie sędziemu. Sędzia Szymon Bońkowski odsuwa Denisa. Pytanie jeszcze, ile zostało czasu? 2 minuty 15 sekund. No i dziękuję za odpowiedź, a więc sporo, aby można było tą rundę jeszcze zrobić. No niezwykle ciekawy jestem i ja sobie życzyłbym, aby ta walka już była kontynuowana w MMA. Walczymy dalej boksersko. Taką komendę wydał sędzia główny. No cóż, nie słyszeliśmy tego, co mówili do siebie sędziowie. Także pojedynek dalej toczony w boksie. Teraz ładny lewy w wykonaniu Denisa. A teraz mocna ucieczka. Słyszą państwo, jak reaguje publika. Denis się przewraca, a Daniel idzie za nim. Oj, Denis sam uderza na ziemi. Zdecydowanie Denis nie wytrzymuje ciśnienia. Znowu przerwa. I znowu skandowanie publiczności. Przerwa. Czy to jest przerwa na zdjęcie butów i walkę w MMA? No czekamy, ale chyba się nie doczekamy. Minuta 44 do zakończenia pojedynku. Dużo osób wchodzi do klatki. Wygląda na to, że... Denis wychodzi z klatki swoją drogą. Panie i panowie, ten pojedynek miał specjalne zasady, że jeżeli nastąpią 2 faule ze strony Denisa, to zmienia się formuła. Tak też właśnie się w tym momencie dzieje i ten pojedynek będzie kontynuowany w formule MMA! I słyszą państwo publikę. Czy Denis zawalczy? Bo Denis ma duże pretensje. Tutaj coś kłóci się jego narożnik. Denis też. Ja mam nadzieję, że nie dojdzie do jakiejś wielkiej awantury. Daniel już nie ma butów, on już chce się bić. Natomiast narożnik Denisa mocno się wykłóca. Dyskutuje. Ale zasady były ustalone dużo wcześniej. Jestem pewny, że Denis Załęcki, jak i jego narożnik, zna wychodzi z klatki. te reguły. Woła jeszcze sędzia Denisa.
ten Czyżby Denis pojedynek nie będzie chciał kontynuować z takim starcia? czasem, jaki pozostał, czyli minuta Denis 25 wchodzi do klatki. w MMA. Ale w butach. No myślę, że Danielowi tutaj te buty naprawdę nie będą robić różnicy. Oczywiście, że nie. Oj, dużo się dzieje. Chcielibyśmy słyszeć to wszystko. Wściekły jest narożnik. Piotr Jarosz spokojnie tłumaczy teraz dalej zasady i wyjaśnia, dlaczego podjął taką decyzję. Natomiast umowa była jasna. 3 razy Denis dostał minusowe punkty za faule, a po 2 już mieliśmy mieć MMA. Tak, tak. I był też również wejście w nogi, które wcześniej było w rundzie drugiej i one nie było odnotowane jako faul. Był palec w oko również odnotowany jako palec, jako nie faul. Ochrona zastawia Denisa i Daniela Omielańczuka. Przychodzi więcej ochrony. Denis krzyczy na Daniela. Denis, zachowaj siły. Bo przez te niespełna 2 minuty naprawdę się przydadzą. No chyba, że... Ale Denis wychodzi z klatki. Nie no, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Nie wiem co tutaj się dzieje, co chce osiągnąć Denis Załęcki. Miejmy nadzieję, że Denis wejdzie do tej klatki, ściągnie te buty i zawalczy. Myślę, że nie buty tutaj są przeszkodą, aby kontynuować ten pojedynek. Natomiast narożnik Daniela zakłada na niego koszulkę. Rashguard. Ale jeżeli zawodnik opuszcza klatkę, to też nie jest tak, że on może po chwili wrócić i powiedzieć: ja chcę kontynuować ten pojedynek. Denis Załęcki, wychodząc z klatki, zdecydował się poddać ten pojedynek. No szkoda dla widowiska, że tak się to kończy. Czy na pewno widzimy, że Denis dalej stoi przy klatce? Pytanie, co ustalili z sędzią Jaroszem, bo ja nie widziałem, żeby sędzia pokazał znak, że jest koniec. Ale w środku jest też Arek Pawłowski i czy to oznacza koniec? Denis zakłada szczękę z tego, co widzimy. Ale... Tak, sędzia stoi z Danielem Omielańczukiem. Panie i panowie. To nie może tak działać, że Denis decyduje. Panie i panowie, zwycięzcą pojedynku przez dyskwalifikację, a konkretnie rezygnację Denisa z walki, Daniel Omielańczuk! Daniel Omielańczuk, zwycięzcą pojedynku przez dyskwalifikację. Denis Załęcki opuszcza klatkę, poddając w ten sposób pojedynek. No tak jak powiedziałeś, no nie może, co by nie było, czy sędziowie mieliby rację, czy nie mieli, sędziowie decydują o pojedynku. Nie wiem, jaki tok myślenia tutaj był, no bo skoro były ustalone reguły... Co się wydarzyło? Ktoś się kładzie bez ciosów, uderza, wiesz, ja przyznaję się, przesadziłem w pierwszej rundzie, ale przez to, że tak jak powiedziałem, go nienawidzę, a potem było widać, co się wydarzyło. Natomiast była umowa, że po 2 faulach będziecie walczyć w MMA. Czy Denis odmówił tego, ponieważ my tego nie słyszeliśmy? No spytaj się jego, zaczął krzyczeć, że jest po operacji, nie będę, żebym się honorowo zachowywał, ale czy on się honorowo zachowuje? Nie. Nie ma sensu, wszyscy widzieli, co się stało. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy mi kibicują i chcę pozdrowić moje córki, Pola i Martysia, kocham was. Czyli rozumiem, że ty to zwycięstwo odbierasz jako pełnoprawne zwycięstwo, po prostu Denis nie chciał z tą walczyć dalej, tak? Dokładnie tak. Panie i panowie, Daniel Omielańczuk, zwycięzca! Widzimy jeszcze na ekranie Denisa Załęckiego, który teraz w gwizdach opuszcza klatkę i udaje się do szatni. No nie no, szkoda, bo jeżeli są pewne reguły, jeżeli mówi się, że jest się charakternym, że trzyma się pewien fason, no to trzeba tego dotrzymywać słowa. No, myślę, że bycie mężczyzną polega na tym, aby słowa dotrzymywać, a tutaj zobaczmy jeszcze najlepsze akcje tego pojedynku. No tak, tak jak przyznał się Daniel, no poniosło go, no i nie ma się co dziwić. Teraz będzie właśnie ta akcja, gdzie poniosło Daniela Omielańczuka.
Zdecydowany faul, zdecydowanie niepotrzebne uderzenie w rundzie pierwszej. Niezależnie od tego, kto za kim był w tym starciu, myślę, że wszyscy mamy prawo być naprawdę zawiedzeni, że Denis nie chciał kontynuować pojedynku, no bo takie były zasady, a ludzie chcieli widzieć bitkę do samego końca. Zresztą słyszeliśmy, jak zareagowała hala na to, że walka odbędzie się w regułach MMA. Szkoda. Panie i panowie, to jest ten czas, to jest ta chwila. Już za chwileczkę rozpocznie się prawdopodobnie najbardziej oczekiwany pojedynek w historii freak fightów. Więc zapytam po raz ostatni, czy jesteście gotowi? Moi drodzy, nie, musicie się postarać o wiele bardziej. Zapytałem, czy jesteście gotowi? W takim wypadku nie pozostało mi nic innego, jak zapowiedzieć bohaterki tej walki. Pierwszą z nich będzie młoda dziewczyna, dla której walki w Cloud MMA są sposobem na to, by zmienić swoje życie. W debiucie z Moniką Laskowską się nie udało, a teraz stawka jest o wiele wyższa. Teraz to sprawa osobista. Przed wami Nikola Nikita Alokin! Ten pojedynek jest tak wielką abstrakcją, że aż ciężko nam będzie go komentować. Zdecydowanie najbardziej szalone, dziwne zestawienie, jakie my tylko widzieliśmy, jakie my tylko wyobrażaliśmy sobie w historii Freak Fight. No i co więcej, ten pojedynek został przesunięty jako ten najważniejszy. Jest to pojedynek, którego nawet po ogłoszeniu, że wiele osób wątpiło, że dojdzie do skutku. Jesteśmy bardzo ciekawi, co pokażą nam zawodniczki, jakkolwiek to brzmi przy tej różnicy wieku. Natomiast Nikita walczyła już z Moniką Laskowską. Przegrała to starcie, natomiast wygrała pierwszą rundę. Pytanie, jak to będzie wyglądało dzisiaj, bo ładunek emocjonalny, który jest tutaj w tej całej historii, w całej rodzinie jest po prostu przeogromny. Tak, i właśnie o te emocje tutaj chodzi, nie o umiejętności, ale jeżeli chodzi o umiejętności, to na pewno dłuższy staż treningowy ma Nikita. Doświadczenie ze względu na to, że tak jak wspomniałeś, ona już stoczyła jeden pojedynek. Zazwyczaj do klatki jako pierwsza osoba wychodzi ta, która jeszcze nigdy nie walczyła. Natomiast pani Małgorzata wychodzi jako druga ze względu chyba na wiek. Ze względu na wiek i szacunek. Szacunek i na to, co... A jej przeciwniczką będzie jednocześnie najbardziej oczekiwany i najbardziej nieoczekiwany debiut wszechczasów. Kobieta, która chce udowodnić swojej niedoszłej synowej, że źle postąpiła w związku z jej synem. Panie i panowie, niechaj z waszych gardeł wyjdzie gromkie jest, good, bo to ona, to Gocha Magikal!
techniczną jednak spodziewałem się wielu rzeczy, ale na pewno nie tego i aż za bardzo nie wiemy, co powiedzieć. Natomiast jeżeli mamy wskazać plusy, to to, że pani Gosia na ten czas przygotowań zmieniła swój tryb życia, zaczęła trenować, odstawiła alkohol i robiła wszystko, żeby zmienić ten swój tryb życia i życzymy tego, żeby po tej walce również to utrzymała. Wiemy, że wykonano jej wszelkie badania, nawet większe niż wymagali od tego lekarze przed walką i okazuje się, że pani Gosia zdecydowanie Trzyma się dobrze wbrew tego, co wiele osób sądzi. Pytanie, jak zawalczy, oby tutaj nic złego się nie stało i żebyśmy mieli naprawdę sportowe na tyle, ile się na starcie. No trudno chyba będzie o jakąś wielką technikę, o potężne ciosy. Tak jak mówiliśmy, to chyba głównie te emocje będą napędzały zawodniczki, a przy braku umiejętności trudno będzie sobie tutaj wyrządzić krzywdę. 31 lat różnicy, ale co w moim odczuciu jest bardzo ważne, pani Gosia jest 20 lat starsza. Przepraszam, 20 cm wyższa oraz ma dużą przewagę wagi, to jest ponad 15 kg. A to w MMA, a w tej stypulacji odbywa się ten pojedynek, naprawdę może być bardzo znaczące. No i zaczynamy. Przepraszam, w K1 właśnie ten pojedynek. Widzimy, że te kocie ruchy, które prezentowała pani Gosia podczas media treningu, są również w walce. Nikita bardziej skupiona, bardziej bierze to poważnie. Natomiast... Ale jak tutaj to był unik. I pani Gosia idzie do przodu. I leży! Co to było? Liczenie na Nikicie, ale lewy! No właśnie. To ja tylko powiem swoją teorię, może już jest za późno, ale ludzie, którzy są z lat 70. spędzali całe życie na podwórku. Pani Gosia pół życia trenowała sporty i tak myślałem sobie, że przy tej różnicy wagi, jeżeli ona się naprawdę przygotowała, to może coś znaczyć. I zobaczmy! Ogromny underdog. Posyła swoją przeciwniczkę na deski. Swoją ex-synową. I znowu lewy i pani Gosia ma przewagę. Tutaj tłum, widownia oszalała. Ale widzimy, że pani Gosia jest bardzo zmęczona. Ferrari szaleje tam na dole. Natomiast mocno zmęczyła się pani Gosia. Zostało 30 sekund. Tak, ale też widzimy po oczach Nikity, że tam ta pewność siebie zmalała. Uważam, że im szybciej się skończy to starcie, tym lepiej dla wszystkich, szczególnie dla obu pań. A pani Gosia ma ogromny dopływ. Tak, pytałeś, dlaczego wychodzi jako druga. Właśnie dlatego. Nikita trafia, ale mam wrażenie, że te ciosy w ogóle nie ważą. Znowuż ciosy Margaret są dużo mocniejsze. A Nikita postanawia orbitować i Nikita przegrywa tę rundę 10-8. Ależ niespodzianka. Oby tylko pani Gosia dała radę kondycyjnie. Zobaczmy powtórkę. Tu przestrzelony cios Nikity. I za chwilkę ten lewy na szczękę w tempo. Co to ma być? Tak jak wspominałem, tutaj mamy naprawdę spore różnice. 15 kg różnicy wag, 20 cm różnicy wzrostu. To da się naprawdę wykorzystać. No tutaj widzieliśmy piekielny lewy z urzędniczej. Być może pani Gosia zmieni przydomek na Lady Tyson, zwłaszcza jeżeli jeszcze raz takie coś się uda. No ale na szczęście ten oddech chyba uregulowany u pani Gosi. Pani Gosia wspominała, że grała w piłkę ręczną, jeżeli dobrze pamiętam, to również w koszykówkę. No i tak jak wspominałem, ludzie z tamtych lat spędzali zupełnie inaczej czas niż Nikita, która ma zaledwie 19 lat, więc jest rocznik 2004 najprawdopodobniej. I wydaje mi się, że naprawdę takie przygotowanie motoryczne ciała są rzeczy, których się po prostu nie zapomina. Jeżeli za młodu uprawiasz dużo sportów, to później czegokolwiek się nie dotkniesz, szybciej ci to wchodzi niż w tym młodszym rocznikom, które no nie spędzają tyle czasu na świeżym powietrzu.
A myślę, że pierwsza sprawa to jest właśnie sport, o którym wspominasz, bo faktycznie wtedy wszyscy biegali po tych podwórkach, a druga sprawa, że to życie było brutalniejsze, częściej dochodziło do jakichś zwad. Też nie oszukujmy się, że charakter pani Gosi... Oj, tutaj te 2 ciosy przestrzelone o kilka metrów. Tak, tutaj wyczucie dystansu. Ależ presja! I ściga pani Gosia rywalkę. Nie wiem, czy to jest mądre ścigać rywalkę, bo później będzie ciężko z kondycją, natomiast rundy trwają zaledwie 2 minuty. Bardzo przestrzela Nikita, jakby kompletnie nie widziała pani Gosi. Ja myślę, że to są tak na odczepne właśnie. 3 metry przed nią? No właśnie, aby się nie zbliżała, żeby stworzyć taką zasłonę. Natomiast to pani Gosia wybiera presję. No i powoli, powoli nogi pani tak, 3 Gosi albo zaczynają 4 pracować. nawet metry. To jest najbardziej abstrakcyjna walka, jaką przyszło mi komentować, panie i panowie. I te front kicki również są najbardziej abstrakcyjne. Zdecydowanie. jakie Ale przyszło mi lewym komentować. trafia pani Gosia. Nikita ma dość! I leży! Proszę nie dobijać, będzie liczenie. Zamroczona Nikita, ona nie może wstać. Oj. Wstajemy? No chyba nie tego się spodziewała. Nie wiem, czy tutaj nie ma jakiejś kontuzji. Nikita zemdlała po nokaucie, po jednym ciosie od Moniki Laskowskiej. A więc mamy chyba już gotowy wynik. Znaczy, jeżeli pani Małgorzata wygra tę walkę przez nokaut, po tym wszystkim, co się stało w mediach po ogłoszeniu tego starcia, po tym wszystkim, jak każdy ją skreślił, to naprawdę to będzie szok największy chyba w historii. Mieliśmy gdzie naprawdę wiele. Czy to koniec? Panie i panowie! Małgorzata Magical wygrywa przez nokaut. Co tu się stało? Weszła tanecznym krokiem do oktagonu i tanecznym krokiem z niego wyjdzie. 50-letnia pani, znana z tego, że na streamach imprezowała, tak to nazwijmy, żeby nie mówić, jak to wyglądało po imieniu. Wychodzi i nokautuje 19-latkę w drugiej rundzie, posyłając ją 2-krotnie na deski. Naprawdę? Zobaczmy ten nokaut. O, co za po raz kolejny lewa ręka urzędniczej. No i tutaj. Tu nie ma gocha, 3 zł, to jest gocha, 3 ciosy i Nikita ma dość, ona nie chce walczyć. Ale zwróć uwagę na ten ciąg na rywala. To, co mówiliśmy, że brakowało labrydze, pani Gosia właśnie zaprezentowała. Tak, teraz jeszcze bardzo ładny obrazek, ponieważ Nikita podeszła do pani Gosi. Mamy tutaj... No i zbicie piątek. I piękne zakończenie tej historii. Posłuchajmy oficjalnego werdyktu. Panie i panowie, zwyciężczynią walki przez techniczny nokaut w drugiej rundzie drogą niezdolności rywalki do kontynuacji pojedynku Gosia Magical! Wielkie brawa dla pani Gosi za zmianę trybu życia i za formę, w jakiej się pokazała. No jak widzimy, taneczna forma, taneczne zwycięstwo. No i po raz kolejny można podać tezę, że sport ratuje życie. Zdecydowanie tak. Posłuchajmy. Powiem szczerze, to jak panią skreślano, to, że ludzie powiedzieli, że pani w ogóle nie powinna tutaj zawalczyć, a pani 2-krotnie posyła na deski 19-latkę w pani wieku i nokautuje ją w drugiej rundzie, gratuluję, po prostu. Dziękuję, kochani. Pozdrawiam Płock. Good. Gdyby nie motywacja moja i trenera, chciałam zawalczyć, chciałam spróbować i udowodnić, że w tym wieku wszystko można. Dziękuję wam, kochani, za poparcie. Witam Płock i moją rodzinę, moich widzów w Toruniu i nie tylko, bo jeszcze z zagranicy. Good.
Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że może pani bić tak mocno. My oglądaliśmy powtórki i te ciosy naprawdę były bardzo mocne. No wiesz, z pradziada na dziada. Dobrze, pani Małgorzato, czy chce pani coś przekazać tym wszystkim, którzy w panią tak bardzo nie wierzyli? Nigdy nie walczy w goście, Margaret! Panie i panowie, Małgorzata Megikal zwycięża, wielkie brawa! Nikola, kończysz pokonana w drugiej rundzie przez knockout. Czy ty w ogóle zakładałaś, że coś takiego może się wydarzyć? To jest dla ciebie ogromny szok. Już po pierwszej rundzie wiedziałam w ogóle siema wszystkim. Sorry, że zawiodłam, ale jednak naprawdę pani Gosia jest mega silną kobietą. Pani Gosia jest naprawdę silną kobietą. Nie spodziewałam się tego, no po prostu wygrała lepsza. Tak jak mówiliśmy, na ważeniu wygra lepsza, no i wygrała. Czy to ostatnie uderzenie w drugiej rundzie, bo widzieliśmy, że runęłaś na nim po ziemi, czy coś się tam stało? No w sumie nie wiem, chyba tylko ten nos, nie wiem. No. Rozumiem, że już nie dało się kontynuować pojedynku, po prostu pani Małgorzata, w co wielu nie wierzy, biła aż tak mocno. Naprawdę biła bardzo mocno i po tym ciosie w nos po prostu mnie przyćmiło, nic nie widziałam, nie wiedziałam co się dzieje. No była naprawdę dobra, no nie spodziewałam się. Dobrze, Nikola, dziękujemy ci za pojedynek. Panie i panowie, to była gala Cloud MMA 2. Ja wam dziękuję za te wszystkie godziny. Proszę bardzo. Czy mogłabym coś jeszcze dodać? Ogólnie chciałabym was z Amadeuszem zaprosić. Wylosujemy jedną osobę i może z nami lecieć do Dubaju. Do Dubaju albo do Ameryki. Zapraszamy jedną osobę. Wbijajcie na Instagrama Nikoli. Może wy wygracie. Dobrze, bardzo dziękujemy, a za chwilkę jednak jeszcze kilka minut z komentatorami. Sytuacji, a my powolutku będziemy relacje kończyli. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Niesamowite skończenie niesamowitej walki. Mateusz Kaniowski i Artur Kornik-Sowiński, dziękujemy. Oraz Karol Matuszczak. Do widzenia państwu. Dziękujemy za całą galę Cloud MMA 2. Panie i panowie, to by było na tyle. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za te niesamowite, przedziwne, abstrakcyjne emocje, które przyniosła nam gala Cloud MMA 2. Jeżeli zastanawiacie się, co przed chwilą tutaj się od Janie Pawliło, to ja jestem totalnie z wami i mam takie same przemyślenia. Panie i panowie, dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że z nami byliście, że byliście z nami tutaj, że byliście z nami drogą różnych odbiorników i widzimy się już niedługo na gali Cloud MMA 3. Trzymajcie się, cześć!